Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie z tej strony Żuraw z kanału Żuraw.pl z drobną obsługą 10-minutową z powodu problemów technicznych i wypadków losowych. O, i tutaj kogoś nam już wywaliło na samym początku przywitania. W każdym razie siemka de Czesiu, witam. Witamy dzisiaj na sesji Zewu Cthulhu, sesji do przygody Sztuka Hygge. Czy jak się tak nazywa ten scenariusz, który pochodzi z przetłumaczonego na polski przez grupę Rzucaj Nie Gadaj. Grupa sobie przetłumaczyła na polski scenariusz o nazwie Sztuka Hygge, pochodzącego z dodatku Northern Lights and Darkness, który jest dopisany do linii wydawniczej Miskatonic Repository, które to jest jakby pewnym zbiorem scenariuszy różnorakich do Zewu Cthulhu, wydawanych na przestrzeni lat pod oficjalnym oczywiście nadzorem Chaosium, czyli wydawcy oficjalnego gry Zew Cthulhu 7. edycja. I dzięki uprzejmości właśnie grupy Rzucaj Nie Gadaj, przede wszystkim Marka Kozłowskiego, dostałem polskie tłumaczenie tej przygody, którą sobie dzisiaj rozegramy, żeby też zobaczyć, jak się będzie grało. Rzecz będzie się działa w Kopenhadze roku 1999, czyli będzie Cthulhu w wydaniu współczesnym. I ze mną są dzisiaj moi gracze, dwie nowe osoby, jedna weteranka i jeden gracz, który już troszeczkę sesji ma ze sobą na moim kanale. I zaczniemy od Kamixa91, który jest nowym graczem w tym zestawieniu. Witam. Coś powiesz o sobie? No, mam niemałe, można powiedzieć, doświadczenie w sesji RPG, ale często też mam braki właśnie jak tutaj jest, mam wielkiego stresa, że tak powiem. I nie umiem się wysłowić tak jak zawsze się wygaduję. To nie ma się co Trema mnie trochę zżera. Nie ma się czym stresować. Tutaj nikt nie gryzie. Jasne. Co najwyżej niektóre potwory w całości połykają, ale... Ale tak jak mówię, mam niemałe doświadczenie w RPGowaniu. I także larpowaniu, między innymi. To chyba tyle na ten temat. Rozumiem. Na mój temat. Dobrze, drugim graczem jest Artur Everam z zawodu programista, a po godzinach wybitny piosenkarz i artysta, gitarzysta, który dzisiaj już po raz kolejny występuje na naszej sesji. Uczestniczył w 3 sesjach Monastyru i w jednej sesji Fabuli Ultimy. I dzisiaj jest na kolejnym. Mam nadzieję, że zagości dłużej. Już pewnie się mną nudzicie, no ale cóż. Trzecią osobą i kolejną graczką jest weteranka sesji Zewu Cthulhu na moim kanale, Kasia z bloga, czy też z bloga na Facebooku Warszawskie Spacerki z Kasią, miłośniczka komiksów i kultury japońskiej. Dobry wieczór, cześć. I nową, świeżą graczką na tym kanale, świeżynką, jest Gilda Rita. Witamy serdecznie. Cześć wszystkim. Chyba się nie denerwuję, ale też debiutuję, więc chyba proszę o wyrozumiałość graczy. No dobrze. Rzecz będzie się działa w Kopenhadze w roku 1999 i cała wasza cała wasza grupka to są studenci, którzy studiują na uniwersytecie w Kopenhadze i wszyscy jesteście studentami pochodzącymi z różnych rejonów świata, którzy trafili do Kopenhagi, w tym na te studia w ramach jakby nagrody z ambasad waszych krajów. Były ogłaszane jakieś konkursy, tutaj do wygrania był właśnie pobyt roczny na stypendium w Kopenhadze i tym sposobem wszyscy trafiliście do tego wspaniałego miasta, do stolicy Danii. Mieszkacie w akademiku, który nosi, jak wiele rzeczy w Danii, dosyć dziwną nazwę. Gronjordskollegiet, tak się nazywa wasz akademik. Jest to dość niedawno otwarta część kampusu uniwersyteckiego, gdzie zostaliście przeniesieni z jakiegoś waszego wcześniejszego miejsca pobytu. I macie tutaj, każdy z was ma swój osobny pokój, taki mniej więcej 7 metrów kwadratowych przestrzeni tylko dla siebie. Wypłacają wam tam jakieś skromne stypendium, które pozwala na jakieś tam bardzo, bardzo skromne studenckie życie. Kopenhaga i dostajecie skromne stypendium i
jakoś tam musicie sobie w tej Danii funkcjonować. I teraz bym chciał od was, żebyście pokrótce opisali swoje postacie. Znaczy wiadomo, wszyscy jesteście studentami, ale żebyście powiedzieli, jak się nazywacie, ile macie lat, co studiujecie i mniej więcej jak wyglądają wasze postaci. No i zaczniemy od Cecila. No to tak, moja postać nazywa się Cecil Wagner, mam 24 lata, jestem dość skromnym człowiekiem, w miarę można powiedzieć przystojnym, dobrze zbudowanym młodym facetem. Pochodzę z Arkham. Co jeszcze? Przyjechałem do Danii na wymianę studiów w zakresie antropologii, można tak to nazwać. No i chyba tyle jak na razie. Okej, Lorenzo. Ciao! Jestem Lorenzo Ferrari, pochodzę z Neapolu. Tak naprawdę jestem z mniejszej uczelni w Neapolu, gdzie odbył się konkurs na wyjazd na stypendium zagraniczne. A że nie było zbyt dużej konkurencji, to postanowiłem spróbować. Nie jestem jakimś wybitnym studentem, można powiedzieć, że studentem średniego szczebla i studiuję stosunki międzynarodowe. Stwierdziłem, że można pojechać do Danii, można zobaczyć kawałek świata, poznać fajne studentki i generalnie dobrze się bawić. Dobrze. Maris? Bonsoir, nazywam się Maris Hier. Pochodzę z Francji, z miejscowości Angoulême. Studiuję na Uniwersytecie w Bordeaux, studiuję etnologię. No i właśnie udało mi się uzyskać to stypendium, więc bardzo się cieszę, że mogłam przyjechać tutaj do Kopenhagi, które jest wielkim, międzynarodowym miastem, w przeciwieństwie do mojej rodzinnej miejscowości, która jest, no, może nie zapyziały, ale jednak jest zupełnie inna skala. Też Bordeaux niby też nie jest małe. W każdym razie studiuję etnologię, trochę w ramach moich badań zajmuję się pojęciem szczęścia, więc i tym, jak ludzie to szczęście, nie wiem, celebrują, więc tak, no oprócz tego, że no nie tylko piję na tym Erasmusie, ale także tak próbuję tę część kultury duńskiej zgłębić. Dużo jeżdżę na rowerze, to mi się tutaj podoba. Poza tym też trenuję karate. No, jestem bardziej wysportowana niż ładna. Tak mi przynajmniej wyszło z rzutów. I powinnam, moja postać ma mieć gadane i być dobra w perswazję, no to zobaczymy jak uda mi się to odegrać. I na razie tak. No i na końcu Nikita. Powiedz coś o sobie. Nikita przyjechała z Moskwy, powinna się przywitać chyba Priwiet, coś takiego. Ma 21 lat, studiuje stosunki międzynarodowe, też przyjechała na Erasmusa. Brak krzepy nadrabia urodą, chociaż krzepę też w miarę ma. Lubi siedzieć w bibliotekach, wyszukiwać informacji w komputerach, w takich publicznych kafejkach, tak to nazwijmy. No i chyba interesują ją głównie ludzie i chyba tyle na razie. Czwartek, 4 lutego 1999 roku. Spotkaliście się w pokoju wspólnym akademika, by omówić pisanie pracy. Co prawda zadanie jest indywidualne, ale nikt nie zabronił wam pracować w grupie i na koniec dodać coś od siebie. Jak dotąd wszyscy zastanawialiście się nad wyborem tematu i próbujecie przeprowadzić burzę mózgu, by znaleźć odpowiedzi. Treść zadania brzmi: opisz jeden lub więcej ważnych składników duńskiej kultury, jego znaczenie dla Duńczyków i jak wpłynął na ciebie podczas twojego pobytu. W pokoju wspólnym przebywa także garstka duńskich mieszkańców akademika. Grają w grę planszową przy jednym ze stołów, słuchając muzyki, tworząc żywą, zrelaksowaną atmosferę. Co robicie? Kiedy jest termin oddania pracy? No, macie jeszcze kilka Ale ja tygodni. pytam studentów tutaj, nie? To może słuchajcie, damy sobie spokój dzisiaj i pójdziemy na miasto. Świetna myśl. Jest luty, to jest chyba albo koniec tego semestru, albo początek następnego, chyba bardziej koniec tego jesiennego. Już chyba możemy mieć mało tego czasu. Ale może faktycznie moglibyśmy podpatrzeć życie lokalne. Klubowe na przykład, nie? Tak, i może tutaj zaczerpnijmy jakąś Inspirację. No pogoda nie sprzyja do spacerów, nie No namawiam. weźmy, nie stać nas na taksówkę, przynajmniej mnie, ale Nie, mogę chyba spróbować też. przekonać taksówkarza, żebyśmy pojechali za darmo. Szczególnie jak będzie jakaś ładna taksówkarka. Na szczęście mamy metro. Metro jest chyba tańsze. To jest dobry pomysł. Ja mam rower, możemy się umówić gdzieś. Ja to jedę rowerem. Rowery. Jestem Ale tak- twarda. Tak po śniegu, na rowerze. Ja w ogóle stopą ledwo wychodzę na śnieg, a co dopiero na rowerze. U mnie w Neapolu piękne słońce o tej porze roku, uwierzcie mi. Także Nigdy to nie dla mnie byłem. wielka odmiana.
No wpadnij myślę, że kiedyś. Duńczycy to jeszcze nie widzieli śniegu tak naprawdę, chyba jeszcze. Zapraszam do Moskwy. O kurczę, tam na pewno będzie dużo śniegu. To co, impreza? No, Tarararata. no to możemy przejść na jednego drinka przecież. Co nam zaszkodzi? A stać nas na drinka? Bo mnie tak średnio. Nie no, to zróbmy coś tutaj w pokoju hotelowym, czy akademikowym. A dopiero coś. Później pójdziemy, nie? No w sumie. No to ja Cecil, się... Cecil, masz jakiś bimberek? Nikita, ty na pewno masz, z Rosji przywiozłaś. No, na pewno. Masz tam jakieś lokalne trunki przy sobie, co? Coś tam się znajdzie, jakiś Smirnow, może 2. O, Smirnow? Chyba słyszałem tą markę. No to otwieramy. I na raz. Ale z Gintan? Że tak z Gintan? No nie no, spokojnie, ja jestem tylko z Włoch, także ja to pewnie wypiję Właśnie 2 kieliszki i już będzie koniec. chciałam to zauważyć, czy wszyscy są gotowi na Smirnowa. Czekaj, bo tutaj Nikita to pewnie ze szklanki wali, nie? Niewykluczone. Ona jeszcze kieliszków na oczy nie widziała, nie? Tylko tam... No najwyżej, nie? A co, boicie się? Nie, to będziesz ty ze szklanki, a my z takich naparstków będziemy sobie tutaj spokojnie. Też w kuchni się tutaj tej akademikowej coś się znajdzie. Dobra, to ja skoczę po jakieś szklaneczki. Cyk. Ale naprawdę... Soczek skoczycie sobie, czy nie? Nie, po co? Herbatą można popijać wódkę. Oszczędności. Paradoksalne, że akurat Rosjanka się pyta o popijanie, no. Mają to wasze zdrowie. Po prostu chciałabym, żeby towarzystwo za szybko nie odpadło. Ale powiem wam, że dali nam temat pracy, że ja pierdzielę. Może wyjdziemy z tym do jakichś innych studentów, poszukamy kogoś, może są jacyś Tutaj Duńczycy. siedzą obok nas też jacyś tutaj w tej... To chyba to są rodowici, że tak powiem, mieszkańcy. Tak, no sądząc po dźwięku tych słów, to chyba tak. Jaki miał być ten temat? Po prostu jakiś aspekt kultury. Składnik duńskiej kultury. Może historia po prostu? Dani, jako państwa. Nikita przyniosła jakąś flaszkę, ja zakładam, nie? I ja przyniosłem te kubeczki, więc siadamy sobie, rozsiadamy się. No to może zaprośmy tych Duńczyków, to wtedy się zintegrujemy i może coś się zainspirujemy. Zapytamy. Dobry pomysł. Także Lorenzo siada, dostał już kieliszek, wypił 1 kieliszek, więc już się rozluźnił, bo wystarczył 1. Słuchajcie, mówcie mi Lolo w ogóle. To zdrowie, jak ze szklanki, to ze szklanki. Zdrowie. No to Zdrowie. Goryczkowy smak Smirnofa palącym tutaj smagnięciem przelewa się przez wasze gardła. Mocne. Więc ja, jeżeli chodzi o duńską kulturę, to kojarzę tylko klocki Lego, nie wiem jak wy. Ja nie wiem, co mnie urzekło tutaj. Jeszcze nie odkryłem tego czegoś. Nie urzekły cmentarze, Ale jak bo to są bardzo cmentarze? nietypowe. No nie wiem, ja Nie lubię... byłeś jeszcze? Nie byłem jeszcze na cmentarzu. Musimy wziąć flaszkę i iść na cmentarz chyba. Ej, ze mną się trupie nie napijesz? Zdrowie. Zdrowie. Dobra, Lolo, to może byś zagadał to jesteś chyba najbardziej taki otwarty, może... Jasne, nie ma problemu. No mogę podejść do tam drużyny duńskiej. Ciao, koledzy, koleżanki. Może przysiądziecie się do nas, mamy taką mały truneczek. Poznamy się lepiej. Akurat piszemy pracę o waszej kulturze. Jeszcze Może zanim do nich w ogóle dojdziesz, żeby ich zaprosić, przechodzisz przez to pomieszczenie dosyć takie spore, bo to taka, powiedzmy, świetlica, w której sobie można siedzieć, robić różne rzeczy, taka świetlica bardziej jak na tamte czasy już w nowoczesnym stylu, gdzie są jakieś kanapy, narożniki porozstawiane, gdzieś w różnoraki sposób ten czas tutaj spędzać i dysponować i przechodzisz obok wiszącej na ścianie korkowej tablicy z różnego rodzaju ogłoszeniami i w twoim oczom rzuca się wyróżnione na takim dosyć ciekawym kolorowym papierze wiszące ogłoszenie. Twój wzrok zatrzymuje się na nim na chwilę. Pokażę ci ogłoszonko. No to co to u was, dziewczyny? Jak wam smakuje? Bardzo dobre. Coraz lepsze. Okej, dziękuję. Poczekaj sekundkę. Trochę ciepło. Oj tam. To na pewno by była lepsza zimna, ale ciepła też nie jest zła. Jak to dobrze, że oni tu po angielsku mówią, bo byłby problem ze studiowaniem. No dobrze, no jakby zanotowałem w głowie
spojrzałem na to ogłoszenie. A gdzie ono się pojawiło? Powiem tak, ten lokalny język jest bardzo trudny, ten duński w sensie. Trzeba bardzo się tak dobrze słuchać, że o czym oni tam gadają między sobą. Więc... Bo to nie jest takie jakieś niemieckie, nie? Pan niemiecki. Nie, to jest rodzina języków skandynawskich, to jest taki trochę germański, ale to norweski, duński, szwedzki, one tak do siebie w miarę podobne. Trochę. Aha, okej, Tam spoko. islandzki, nie wiem, tam wszyscy mają takie gardłowe dźwięki. Więc Lorenzo, podchodzisz do grupki Duńczyków, widzisz, że oni grają chyba w Monopoly. Zawzięcie 3 Duńczyków i jedna dziewczyna. Ewidentnie chyba Dunka z importu, że tak powiem, bo ma lekko śniadą cerę. Rzucają sobie tam pionkami po planszy i właśnie tak żywo licytują się o jakąś kartę jakiejś parceli z Monopoly, więc spoglądają na ciebie. No. Ciao ragazzi. Ciao, odzywa się ta... No i oczywiście przechodzę na angielski, bo... Śniada dziewczyna, machając ci ręką i uśmiechając się sympatycznie. Kto wygrywa? Jorgen zgarnia wszystkie elektrownie. Elektrownie nie są kluczem do wygranej w tej grze, mówię wam. No ale nas nieźle kasuje właśnie. Słuchajcie... A Jorgen się odzywa, tak mierzy cię taki, wiesz, blondyn o jasnych włosach i niebieskich oczach, taki z 1,90 m wzrostu. Trzymając te karty elektrowni w ręku, mierzycie takim poważnym spojrzeniem. Energetyka jest kluczem do sukcesu. To 20 lat przed Zielonym Ładem, przepraszam, takie wtrącenie. Jorgen, gratuluję, że ci tak świetnie idzie w tej grze. Może dołączycie się do nas teraz, albo jak skończycie. Mamy taki mały trunek i piszemy w sumie pracę o waszej kulturze. Może byśmy się troszkę poznali, pogadali, coś od was, uzyskali jakieś informacje na ten temat i tak dalej. Co powiecie? To rzuć mi na coś. Myślę, że na urok osobisty w twoim wypadku. Okej, dlaczego na urok osobisty? Nie wiem, czemu na przykład na gadaninę mi nie powiedziałeś, żebym rzucał, ale niech to będzie urok osobisty. Wiesz co, odzywa się do tej pory milczący, niski Duńczyk wyglądający jak podróba Stellana Skarsgarda, tylko młodszego. Wiesz, my tu jeszcze chcielibyśmy skończyć partyjkę, bo jestem pewien, że w końcu doprowadzę swój plan wykupienia szwedzkich parceli do skutku i zgarnę wygraną. Nie no, jasne, ja rozumiem, jak nie chcecie dołączyć do nas, to nie ma żadnego problemu, ale chciałem tylko powiedzieć, że mamy Smirnowa prosto z Moskwy. Wiecie, co to Smirnow? Oni się tak... Wiesz co, Lorenzo, no my poczekamy do jutra, do piątku z imprezami. No dzisiaj jeszcze wypadałoby się pouczyć. Okej. Rozumiem was w takim razie. Miłej zabawy i miłej gry. No i odwracam się jakby... Nawzajem. Wracam do mojej grupy. Jak się odwracasz, to jeszcze któryś z nich rzuca w twoim kierunku dobrego hugę. Ja mówię, cokolwiek to znaczy, nie? I odchodzę. Słuchajcie, no niestety nasi duńscy znajomi nie chcą się przyłączyć. Cenią jutrzejszą sesję, jutrzejsze, że tak powiem, wykłady bardziej niż możliwość imprezowania. I integracji międzynarodowej. I integracji międzynarodowej, dokładnie. No i sprawa. Ale tak wam powiem nawiasem mówiąc, że zauważyłem takie ogłoszenie na tablicy, tam jest taka tablica jak szedłem, piszą właśnie o czymś takim jak hygge, nie wiem czy to dobrze wymawiam, to się pisze hygge i jest to element kultury duńskiej, podobno z tego co tutaj, tam na tym ogłoszeniu jest napisane, no i jest organizowany pewien kurs tego hygge. Można się zapisać, można zobaczyć co się dzieje i ewentualnie zaczerpnąć z tego kursu. Dlatego mam taką propozycję. Wybierzmy jednego ochotnika, który pójdzie tam, a reszta może w tym czasie spędzić miło czas. A potem ochotnik się podzieli wiedzą. Co wy na to? A czemu nie pójdziemy całą grupą? Że ja bardzo chętnie, bo to gdzieś zahacza o właśnie moje tutaj tematy, którymi ja się na moich etnologicznych studiach zajmuję. Więc z tego co wiem na temat hygge, źle to wymówiłeś, ale nie jestem pewna, czy ja to dobrze wymawiam. W każdym razie to brzmi dobrze. Mogę być tylko chociaż... Ja jestem Włochem, ja wszystko źle wymawiam, także... Dobra, takie defaultowy no, Włoch.
No ja jestem Amerykaninem, no to tym bardziej źle powiem. Tylko nie Dobra, a wspomniałeś... było to napisane właśnie jak tam, do kiedy to trwa, do kiedy się to trzeba zgłosić? Nie, trzeba zadzwonić pod jakiś numer telefonu, to możemy ten numer telefonu wziąć i ewentualnie się dowiedzieć. W Tylko, że akademiku, nie wiem, czy... w akademiku są 3 miejsca, w których są takie jakby na coś ala budki telefoniczne na korytarzu, z których można skorzystać, bo wtedy jeszcze Kurczę, właśnie, komórkowe przecież już my jeszcze wchodziły, ale komórkowych jeszcze telefonów nie może miały. nie mieć, no. Dobra, No to czy co? macie Nie tam jakiś Zostawisz telefon, Marii. żeby użyć? To kto idzie zadzwonić? Która jest godzina w ogóle? No jest przed południem jeszcze w czwartek, nie? Wiko, my już pijemy. A my... Ja myślałem, że jest To wieczór. zdrowie. Ale wiesz, mamy koleżankę z Moskwy, no to tam u nich jest inna mentalność. I inna Jest godzina. Inna godzina. Wiecie, jaka mineralna jest droga? A to już trzeba się wzmacniać w tym zimnym dniu. No właśnie, to jest ten wiatr od morza, to nie jest. Wiatr od morza wysusza cerę, trzeba się nawilżać, tak. Dobra, to... No nie wiem, mogę ja jej zadzwonić i się dowiedzieć co i jak. Dobra, no to idź. No dobra, No to to... Nikita, ty polej nam tutaj w tym czasie. Nie, tylko mi też polej. Ja już jestem, że tak powiem, po jednym, to już jestem taki wstawiony troszeczkę. Ale ty masz słabą głowę. Dobra, idę tam zadzwonić pod ten numer no i tam rzucam tą monetę i wykręcam to wszystko. Wykręcam numer. Dobra, no to jeszcze musiałeś podejść do tablicy, No to tam podchodzę. na której Tak, się pokazało, znaczy na której wisi to ogłoszenie. Mhm. Mamy to jakieś ogłoszenie tak w ogóle do wglądu? Już wam zaraz pokażę. No to podchodzę do tej tablicy i patrzę, To jaki jest mały numer. przestrzeń. Myślę, że już zdążyliśmy tam wszyscy tak trochę na to zerknąć, skoro już to Tak. zostało za... Więc tam na tym ogłoszeniu masz podany numer telefonu, który sobie tam zapisujesz, idziesz do punktu telefonicznego, do tej budki, czy tam do tego telefonu umieszczonego na korytarzu i wykręcasz podany numer. Odpowiada ci telefon, znaczy sygnał telefonu jeden, drugi, w końcu słuchawka, słychać takie szczęknięcie odbieranej słuchawki i słyszysz w swojej słuchawce kobiecy głos. Amanda Hansen, słucham. Dzień dobry Pani Amando, z tej strony Cecil Wagner. Chciałbym się dowiedzieć coś więcej o kursie Hugie. No o tym kursie Hugie. A więc zainteresowany jest pan moim trzydniowym kursem odnośnie Tak. duńskiej sztuki Hygge. Dobrze, Tak, tak. Czy tylko pan jest chętny na zajęcia, czy... Nie, Chętnych jest mam więcej? jeszcze, chętny jest jeszcze więcej, a mianowicie trójka moich przyjaciół jest jeszcze chętna. Chwilę ciszy w słuchawce słyszysz, a po chwili... Dobrze, to zapraszam jutro o godzinie 19 do klubu jazzowego La Fontaine. Tam spotkamy się. Zarezerwuję stolik na pańskie nazwisko. Proszę się nie martwić, to jest lokal pod moim patronatem, więc możecie państwo zamówić sobie coś do picia na mój rachunek. Tam przedstawię wszystkie szczegóły. Dziękuję za telefon. Do zobaczenia. Do zobaczenia i wracam do swojej. No i co tam, Cecil? Czego się dowiedziałeś? To jest zaproszenie na kurs trzydniowy od pani Amandy Mayer, jak jej było? Hansen. Hansen. I ona zaprasza nas do klubu La V, to z francuskiego, tak jakby z francuskiego to jest chyba. I dzisiaj około godziny 19. Jutro około godziny 19 mamy przyjść. Dzisiaj możemy przyjść, a jutro Ale zaczynamy kurs. Czyli co, zgłosiłeś nas wszystkich? Tak. No dobra. No, powiedzieliście, że jesteście zainteresowani, no to... No dobrze, w porządku. Jak dla mnie, to, ja powiedziałam, ja bardzo chętnie. To jest gdzieś w zakresie moich zainteresowań badawczych, tak czy siak, więc i tak bym się wybrała i tak. W sumie trochę pod moim kątem też, jeśli chodzi o to. No, chyba wszystkim się przyda. Trzeba ten projekt oddać, więc... Trzeba coś napisać w końcu, nie? Nie tylko spis treści. Dobra. No to chlub. No to chlub ten głupi dziób. Ale ogólnie jak wam się podoba ubrani? No tak, wolę swoje miasto. Zimno. Bardziej podoba tutaj. Też taki, no jest. Zimne Ja bym chętnie na mecz Brand poszedł, ale nie stać mnie na bilet obecnie, także bym zjadła Brand coś to w klub dobrej taki restauracji. sportowy. No ja też bym coś zjadł, ale też właśnie takim kurczę restaurację, ale jak patrzę na te wszystkie ceny, to mnie szczęka
bo ręka opada w dół. No, Dania jest drogim krajem. Tutaj same podatki wynoszą praktycznie około 50% dochodów, ale też zdążyliście się dowiedzieć już z jakichś tam lekcji, zajęć odnośnie samej Danii, tego, żebyście trochę poznali ten kraj, że ludzie tutaj nawet na minimalnej krajowej zarabiają na tyle dobrze, że są w stanie się utrzymać samodzielnie, mimo wysokich podatków. Więc jest tutaj kraj, jest na razie, jak do tej pory się wydaje być takim dosyć spokojnym, ludzie są mili. Ale to tylko pozory mogą być. Ale jest też drogi, no faktycznie, wasze skromne stypendium tam wypłacane tygodniowo, nie wiem, $20 na tydzień, nie daje jakichś dużego pola do popisu. Może trzeba by dorobić trochę, jakąś fuszkę złapać. Coś. No, przydałoby się. A nuż spotkanie, może na tym kursie się czegoś dowiemy, może ta pani ma jakieś ciekawe znajomości, może coś będzie też w stanie podpowiedzieć, skoro koledzy Duńczycy, studenci jakoś nie bardzo są chętni do... Właśnie o tym mówię, że tutaj są takie chłodne te stosunki międzynarodowe. Trochę człowiek jest rozczarowany tym zimnym klimatem, chociaż zima mnie nie przeraża, ale... Na szczęście mamy siebie w razie czego, także spoko. Dystansowanie ludzkie mnie przeraża. Oni, z tego co wiem, to Duńczycy zawsze byli tacy poszczęgliwi. No Skandynawowie to wiesz, no chyba to jest bardzo charakterystyczne dla większości Skandynawów, nie? Nie mają tego płomienia w sercu, tak jak my południowcy. Albo Amerykanie. Posłowianie. Dobra, to chyba dzisiaj nam tak na luzie pójdzie dzień. Jeszcze trochę chwilowo zostało. Mało zostało. Jak ten cesarz, mało zostało. To A mamy jakieś zajęcia w ciągu dnia, czy tak po prostu nic się nie dzieje? Nie no, macie jakieś tam zajęcia, macie jakieś studenckie jakieś wykłady, to oczywiście możecie na nie nie pójść, nie? Ale każdy z was ma tam jakieś zajęcie do odbębnienia, nie? Czekaj, patrzę na zegarek, bo pewnie mamy jakieś tam... Na ścianie wiszy zegarek elektroniczny pokazujący czas, tak. Poczekajcie, bo ja muszę sprawdzić, co ja mam na grafiku. Aha. No za 45 minut masz zajęcia z antropologii. O kurczę, no dobra, czy mamy no to co, ostatni dla mnie kierunek, bo potem będzie spanie na zajęciach. No, antropologia to jednak ważna rzecz czasami. Tak. Ale Renzo, na którym ty roku jesteś? Ja jestem na 4. roku teraz. A ty? Nie no, ja dopiero na 2. No właśnie cię kojarzę tak tutaj już mniej więcej się tak powiem rozglądam i zauważyłem, że tam sobie dreptasz korytarzami od czasu do czasu. To daje ci do myślenia. Może jakieś ściągi, notatki? Słuchaj, no ja mam wszystko po włosku, jakbyś chciała. To nie. Czekaj, To tak mogę spróbować, no, ale bardzo spontanicznie. Jak tam Smirnofek krąży wokół was wszystkich, czy tak tylko... Ja tak mówię, ja ostatniego kielona, bo trzeba dla niego na zajęcia pójść. No ja wypiłem 2 kieliszki, malutkie i już mi tak troszeczkę szumi w głowie, więc... No bo to nie przyzwyczajony do wódki. Uśmiech mam na twarzy i generalnie... No ja widzę, że towarzystwo troszkę wymięka. Więc walę się po szklankę. Zostawię na kolejny jakiś... Wiesz, Nikita, jak zobaczyły, że na grafiku mam za 45 minut zajęcia, no to tak, dobra, A basta. Maris czy pije też, czy? No trochę jeszcze piję, ja nie wiem, czy ja akurat dzisiaj mam jakieś zajęcia. Może już miałam rano. Może miałaś rano, może i faktycznie miałaś rano, więc może teraz czas na tak zwane samokształcenia lub czas wolny. Tak. Dobrze, to tak dla sportu i dla jakby podniesienia fanu poproszę każdy z was o rzuciki na kondycję. Zobaczymy, jak się będziecie po tym pijaństwie potem czuć. Kondycja, gdzie jest kondycja? A, tutaj. A jak się rzucało tutaj? Że tak Klikasz powiem? na kondycję. Aha, dobra. Voilà. To ciekawe, że pani Rosjanka nie zaliczyła tego testu. Patrz to. No bo jak wypiła 6 szklanek, wiesz, takich 200 ml, No, jest z Moskwy, a nie z Syberii. Także... To gdzieś chyba ta druga, tam chyba wyszła gdzieś nagle niespodziewanie druga i trzecia butelka gdzieś się znalazła. Gwoli takiego uściślenia, Nikito, jutrzejszego dnia będzie ci trochę bolała głowa i będziesz miała trochę kaca, więc wszelkie testy będą z kością karną. Jutrzejszy dzień będziesz miała troszkę ciężki. No cóż, 21 lat to można popełniać błędy.
Najlepsze rzeczy pochodzą w tym wieku. Także ja będę się zbierał, żeby przygotować się na te zajęcia z antropologii. Oko. Czyli to jutro widzimy się jutro, tak jak Jutro- powiedziałeś. Tak, O o której? 19 w te, La Fontaine. tak, poliglotem to ja nie zostanę. No nie było z kim pić, musiałam sama wypić, no i Do lustra pijesz. przynajmniej mi jest ciepło. No, rozgrzałeś się, to na pewno. Dobra, czyli przeskakujemy do dnia kolejnego i już od razu do domu jazzowego La Fontaine'a. Tak? Po szybkim sprawdzeniu sobie gdzieś tam w internecie czy na mapach Danii, gdzie znajduje się dom jazzowy La Fontaine'a, orientujecie się, że zostaliście zaproszeni do Kompagni Stradiet, czy jak się nazywa ta ulica w Kopenhadze, to jest jakieś 3,5 km od akademików pieszo. Byłoby to dla was 45 minut, a rowerem jakieś 15. Natomiast można też transportem miejskim niecałe 20-25 minut dostać się na miejsce. La Fontaine to najstarszy lokal jazzowy w Kopenhadze, znajdujący się w starej części miasta. Jest przytulny i zatłoczony przez ograniczoną ilość miejsca. Oferuje nocne jam session, a także kameralne koncerty z udziałem znanych artystów. Gdy docieracie do klubu, od razu z wejścia Cecil informujesz o rezerwacji na swoje nazwisko i prowadzi was pracownik klubu do małej, przytulnej loży, w której czeka na was piękna kobieta, ewidentnie duńskiej urody. Muzyka w tle to na pewno nie jest jazz. Nie, to właśnie zmieniam. Pewno nie właśnie. To jest klub Chyba jeszcze techno. akademika nam było w głowę. Szumi posmierzony nam szumi. O, jeszcze francusko. Walala. Oui, oui. Czeka na was smukła, wysoka, prawie 1,80 m wzrostu kobieta, która wstaje na wasz widok. Jest szczupła, blond włosa o dużych niebieskich oczach. Dosyć atletycznej budowy, ale jednocześnie smukłej, no i ubiera się w stylu zwanym boho, co dosyć ciekawie kontrastuje z ubraniami większej części tutaj ludzi, którzy się tutaj znajdują w tym lokalu, w tym również waszym. Wstaje, uśmiecha się do was delikatnie i wyciąga w waszym kierunku dłoń. Amanda Hansen. Witam serdecznie, zapraszam i tutaj wita się z każdym z was. Ja nie wiem, czy to będzie papa, ale jak ona w moim kierunku podaje dłoń, to ja ją jeszcze delikatnie całuję w rękę. Dobrze, w takim razie Cecilu Wagnerze, bardzo proszę cię o rzut na spostrzegawczość. Czy tak to się zrobiło? Nie tak to się robiło. Pytanie, bo nie mam... jakieś kary, trudności? Trudny test. O, Wiesz co? Kiedy zbliżasz usta do jej dłoni, ogólnie nawet kiedy wziąłeś jej dłoń w swoje, czujesz niezwykłe ciepło bijące od jej skóry, a kiedy przybliżasz usta do jej dłoni, mimo tego, że ona szybko cofnęła dłoń, żebyś nie musnął jej swoimi ustami, to jednak poczułeś, że jej dłoń była bardzo, nawet bardzo, bardzo ciepła, tak jakby trawiła ją gorączka. Zachowam to na razie dla siebie. Każdemu z was podaje Amanda swoją dłoń i wskazuje miejsca w takich tam pufofotelach, takich bardzo przyjemnych, w których można sobie wygodnie usiąść i się rozgościć przy niewielkim stoliku kawowym, na którym stoi już zestaw z banuszek z gorącą kawą i przygotowane filiżanki spod. Tutaj czekają już zapewne. No to siadam i czekam. Pewnie to jest kawa w środku. Dobrze, bo mnie głowa boli. Słodka kawa się przyda. Ciśnienie nie te. Kobieta uważnie
przebiega po was swoim spojrzeniem swoich niebieskich oczu, taksując was wzrokiem. Rozumiem, że państwo są zainteresowani moimi warsztatami na temat hygge. Tak. Przynajmniej ja mam takie żywe zainteresowanie tym określeniem i wszystkim tym, co jest związane. Bardzo dobrze, ponieważ szukam właśnie ciekawych, interesujących, inspirujących osób, a studenci wydają się być nad wyraz interesujący. Kawa, która stoi przed nami, to jest kawa czarna czy biała? To jest kawa czarna, ewentualnie też już dzbanuszek z jakimś mlekiem, jeżeli chcesz sobie zrobić kawę z mlekiem, jest cukier osobno też. Chyba Włoch o tej porze nie będzie pił. Ja właśnie chciałem przede wszystkim sprawdzić, czy to czarna, czy biała, bo bym tutaj skrytykował za białą. Która jest godzina? Miłości. 19 chyba, tak. prawda? 19, parę minut po 19. Jemy coś? Czy tylko pijemy? Ja spoglądam na kawę. Chyba Biorę wcześniej zjadłam. ręki. Mało gościnnie. Żadnych przekąsek. Nic. Czemu nie espresso? I czemu o tej porze? Jeżeli Dobrze, że państwo cukier jest. sobie życzą zamówić coś, to proszę się nie krępować. Ja przestrzegam dosyć rygorystycznej diety jeszcze. Moje ciało pamięta okres tancerką baletową. Tutaj zrezygnuję z poczęstunku, ale proszę, rachunek jest dla was otwarty. Zamawiajcie i do jedzenia i do picia cokolwiek chcecie. Tutaj myślałem, że kawa będzie dobrym początkiem rozmowy. Dobrze, co pani może jakieś menu, żebyśmy jak mamy wolny rachunek na nią, że tak powiem. tam Student gdzieś mode. za ręką przywołała jednego z pracowników klubu, który przyszedł i przyniósł wam karty, żebyście sobie mogli zapoznać się z menu. Natomiast ona, wracając do tematu, szukam chętnych, ponieważ mam taki projekt, no i chciałem przeprowadzić pewnego rodzaju seminarium składające się z 3 spotkań w mojej rezydencji i szukam chętnych właśnie na temat sztuki hygge, tego wspaniałego przedsięwzięcia, które jest tak charakterystyczne dla naszej duńskiej kultury. Jesteście studentami z wymiany zagranicznej, więc pomyślałam, że to mogło być dla was niezwykłe doświadczenie, a z drugiej strony ja też mogłabym się czegoś nauczyć od was i o waszym spojrzeniu na naszą duńską kulturę, ponieważ ja już nie jestem zawodową tancerką, jeżeli chodzi o tą formę. Już wena twórcza i serce do dzieł do piękna i do przelewania tego piękna na różne formy we mnie pozostało i przygotowuję do otwarcia swoją galerię sztuki. Tak w ogóle to noszę pseudonim Kiasz. Tutaj podaję wam wizytę, gdzie jest jej numer telefonu, napisane Galeria Sztuki Q i Y, tak. Tak? Tak, Kiasz. I niedługo za 4 tygodnie zamierzam otworzyć pierwszą wystawę w swojej Galerii Sztuki i właśnie to seminarium, które zamierzam przeprowadzić, miałoby być też częścią inspiracji odnośnie pewnych dzieł w galerii wystawić. Bardzo chciałabym, żebyście wzięli udział w tym. Bardzo byłoby miło dla was poprowadzić. Całkowicie za darmo. Nawet wyślę do was swojego kierowcę, który będzie was przywoził i odwoził do Kopenhagi. A w zamian chciałbym poznać wasz punkt widzenia, wasze przemyślenia na temat tego, co na tym seminarium zobaczycie i czy... Ja bardzo chętnie. Czy mogłaby pani właśnie powiedzieć, kiedy to seminarium by miało się zacząć? Zaczęlibyśmy Mówi pani, jutro, w sobotę. Było pierwsze spotkanie, a kolejne 2 spotkania byłyby w odstępach kolejnych tygodni, czyli w kolejną sobotę drugie spotkanie i za 2 tygodnie jeszcze ostatnie 3. Okej. Mam kluczowe pytanie, czy to jest darmowe? Tak, Jak już mówiłam, nie zależy mi na pieniądzach. Pieniądze są rzeczą nabytą. Ja w swoim dotychczasowej karierze zawodowej zarobiłam ich wystarczająco dużo, żeby się już więcej nimi nie przejmować. Mogę się realizować. Tak jak Scusi. Uno momento.
Ale pani nas, przepraszam, jak ma pani na imię jeszcze raz? Bo... Amanda. Amanda, pani Amando, przecież pani nas w ogóle nie zna. Skąd wie pani, że nasze przemyślenia i wnioski będą dla pani w jakikolwiek sposób wartościowe? Bo jesteśmy z zewnątrz. Ale Dokładnie. możemy być byle kim bez zewnątrz. Możemy być ludźmi, Jesteśmy studentami, dostaliśmy jednak, no hej. którzy są zupełnie nienastawieni na podzielenie się jakimikolwiek wartościowymi wnioskami. I pani tak po prostu bierze 4 z ulicy, prawie z ulicy i zapewnia pani WIG, to tutaj opierunek, przejazd. Dlaczego sabotujesz? No. Ej, ale Lorenzo, wiesz jaki mamy temat? I to nam może bardzo dobrze dać wgląd na to, co mamy wpisać do pracy. Ja po prostu jestem Dobra, ja ostrożny. mam 3 pytania. Będą przekąski, czy będą imprezy i czy poznamy jakichś Duńczyków? Będziemy jedynymi. Odpowiedź na pytanie numer 1. Tak, będą przekąski w dowolnej ilości. Odpowiedź numer 2. Czy będą imprezy? Tak, każde z tych seminarium będzie czymś w rodzaju imprezy. I odpowiedź 3. Tak, poznacie przynajmniej jednego Duńczyka, mojego ochroniarza i kierowcę, Jacoba. Dobra, to ja nie wiem jak reszta, ale ja z panią idę. Spoko. Ja jestem bardzo chętny, tylko chciałbym ją mistrzu gry ocenić pod względem psychologicznym. Czy czegoś nie ukrywa, czy po prostu... O, kurde, brakuje mi słowa. Pobudki. Też mnie wyczułem pobudek. Wiesz co, to musiałbyś rzucić na psychologię i test ekstremalnie trudny. No dobra. To może później tak. Lorenzo, znaczy nie wiem, czy się przedstawiałeś. Czy nie przedstawiałeś. Ja się przedstawiałem oczywiście. Tak, No, tak. Panie okazji. Lorenzo, pełno w panu negatywnych emocji, negatywnego nastawienia. Jest pan młodym człowiekiem z kraju na południu Europy o totalnie innej, odmiennej tak kulturze, jak i mentalności. I to już samo w sobie jest dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem przybywać w towarzystwie takiej osoby i chcieć poznawać jej punkt widzenia. Więc nawet jeżeli nie będzie miał pan żadnych głębokich myśli na temat tego, co pan usłyszy i zobaczy, to pana same reakcje i to co pan wniesie swoją osobą do tego seminarium już samo w sobie będzie dla mnie wartością. Pamiętajmy wszyscy, że ludzie A Lorenzo podobno pochodzi z Włoch. To Włosi nie są artystami wszelkiego rodzaju? Cecilu, ja pochodzę z Neapolu, a wiesz kto rządzi w Neapolu? Mafia? Ręce, ale zobacz jaka to piękna kobieta. Owszem, zwróciłem na to uwagę, ale na razie jestem powściągliwy, bo ona się wydaje starsza ode mnie. Ja jestem troszeczkę nieśmiały w stosunku do starszych kobiet. no tak ewidentnie wygląda na jakąś 30 plus. No. Proszę cię, Więc jeszcze ja jestem troszeczkę nieśmiały. A ogólnie, gdzie moje maniery, nie przedstawiłem się, nazywam się Cecil. Chyba jeszcze nie przedstawiałem przez telefon. Tak? Chyba się wszyscy przedstawiliśmy. No, załóżmy, że się No przedstawiliśmy. dobra, no dobra. Pani Amanda się nie boi nas? Że na przykład ja mogę być jakąś agentką rosyjską? O, ta mentalność już się łączyła. Nie no, ma ochroniarza, więc... Nie, ja powiem szczerze, że te słowa od pani Amando, które pani przedstawiła, troszkę mnie przekonały. Chociaż proszę zrozumieć, ja jestem z Neapolu. Tam bardzo dużo jest takich inicjatyw, które kończą się często w zły sposób, gdzie ktoś, że tak powiem, namawia w różny sposób do jakichś różnych przedsięwzięć, które potem się źle kończą. Ja rozumiem, wszystko rozumiem, natomiast co ja mogę rzec? Może pan sprawdzić sobie moją osobę w internecie, na pewno na mój temat pod moim nazwiskiem Amanda Hansen znajdzie pan parę ciekawych rzeczy. Nie mam specjalnie nic do ukrycia, jestem osobą, która od wielu lat była w jakimś sensie na świeczniku, tak jako artystka estradowa, jeśli chodzi o taniec, a teraz jako mecenaska sztuki, początkująca malarka, więc tutaj jestem w każdej chwili. Będzie można w jakiś sposób zweryfikować to, co mówię i to, co robię. Świadczę swoją osobą, świadczę za to, co robię, więc jeżeli pan ma jakieś obawy, no to ja tutaj nic na siłę nie mogę. Proszę mi mówić Lolo. Nic na siłę, jeżeli nie chcesz, to może znajdą się jacyś inni. Towarzysze wyrażają więcej entuzjazmu w tym kierunku.
Czyli rozumiem, że będziemy jedynymi uczestnikami tego kursu. Tak. Nie Chciałam zgłosił? na początku dosyć kameralną grupkę, żeby nie przesadzać z tłokiem, że nie wiem, czy sobie poradzę z większą ilością osób. Jesteście trochę taką grupą też w jakiś sposób testową i to jest jakby swego rodzaju awangarda, więc no kameralne spotkanie, kameralne seminarium, ale bez obaw będzie co zjeść, będzie co pić i obiecuję, że Jakaś dobra muzyczka też będzie? dobra muzyczka też będzie. Cóż, no jako student Ojejku, jako student jest już tutaj wiele elementów, które mnie przekonują jako studenta. Myślę, że w Kopenhadze i tak jest bezpieczniej niż w Moskwie, więc ja nie mam żadnych obaw. Damy sobie radę. Warkam na pewno jest, bo w Kopenhadze na pewno będzie bezpieczniej niż w Warkam też. Na pewno będzie ciekawie. Nikita, myślisz, że w Moskwie jest bezpieczniej niż w Neapolu? Nie byłam w Neapolu, ale myślę, że Moskwa to jest Moskwa. Tam jest inny wymiar. Moskwa to stan umysłu. Tak, mamy nie tylko polityków, klimat i wódkę, tylko mamy jeszcze, myślę, że dużo mocniejszą mafię niż wy w Neapolu. Przynajmniej obecnie, w tych 98, tak, roku 9. 9. Bardzo dobra kawa. W końcu mogę się napić porządnej czarnej. Cecil, nie piłeś porządnej czarnej. Wiesz, nie stać mnie na razie na wycieczkę domową. Od tak. Pierwszy krok już zrobiony, poznałeś mnie, więc masz otwarte zaproszenie do mojego domu, jak kiedyś będę na miejscu. Dziękuję. A ty masz zawsze zaproszenie do Arkham, jak wy wszyscy zresztą. A to mi się gdzieś położyła, trochę głowa boli. A powinnaś nam dawać przykład, jeżeli chodzi o kulturę picia wódki. Właśnie wczoraj kiepska była ta kultura i musiałam sama nadgonić za was wszystkich, no. Płacę tego cenę dzisiaj. Oj, tam Zatem może klimat mi nie służy, jest chyba za... ciepło? Jak ta zima jest słaba. Tak, za ciepło jest. I tak źle, i tak niedobrze. Za mały smog, za ekologicznie tutaj jest. Nie udobruchasz. Zatem co to za picie bez imprezy, bez tańców? Nie no. Następnym razem to trzeba jakoś inaczej Bez zorganizować. facetów. Zawsze mogliśmy tańczyć, no. Ale... Trzeba było powiedzieć tylko słowo. No, w sumie. To jeszcze Artyści. musiałaby być jakaś sensowna muzyka, bo to co leciało, jakieś disco szwedzkie, to nie mój klimat. Teraz takie jazzowe klimaty. Ja wiem, ty wolisz tatu na pewno, nie? Pan Basy. Znaczy nie wiem czemu. O, Rasputina. To chyba każdy słyszał. A to niemiecki zespół był, bo to Bonnie M. Aha. W każdym razie, jeżeli chodzi o Amandę, to ona zostaje jeszcze z wami w lokalu tylko godzinę, ale później żegna się z wami i mówi, że jeżeli chcecie, możecie się bawić do białego rana i rachunek jest otwarty na jej nazwisko, możecie sobie bawić tego wieczoru do woli, a wszystko zostanie dopisane do jej rachunku. A potem się rozliczymy. Ma głowa to mnie przystanie. Głowa przystanie mnie boli, tak wrócę do Moskwy chyba. No i bym chciał, żebyście rzucili na spostrzegawczość, a Gil, Darita, Nikita z kością karną. No tak, bo tam... Spostrzegawczość. Gdzie to jest? O, nie, weszło, tak? Weszło. O, ja mam pecha. Hmm. Czy ja mogę to jako przerzucić, czy... Nie, znaczy mógłbyś to forsować, tylko wtedy Po co? są konsekwencje. Forsowanie się podejmiesz, to konsekwencje będą jakieś. Ale to w sumie po co, bo to chyba na razie może być mało ważny rzut. Gildarita rzuciłaś, klikasz na spostrzegawczość Lorenzo, jaki ładny rzut. i tam zaznaczasz... Nikita, jesteś na miucie, więc cię nie słychać. Słyszysz nas? Pokiwaj głową. Tak, słyszę, Okay. tylko nie mogłam. Znaleźć cię. Otwierasz swoją kartę postaci i klikasz na spostrzegawczość. Takie żółte kółko mi się zaznaczyło na karcie przez spostrzegawczości. Bo zdałeś test i to będzie potem rozwój, jeżeli będzie jeszcze kolejna Aha, sesja. dobra. Potem będzie rozwój. Więc tak, Lorenzo i Maris. Też Lorenzo dostrzegasz to. Przez całe spotkanie Amanda nie zjadła nic, ani też nie wypiła. Totalnie nic. Co Lorenzo wydawało ci się dosyć dziwne, ponieważ w tym lokalu było całkiem ciepło, a nawet byś powiedział, że było całkiem gorąco i duszno, więc ty na pewno tam wychyliłeś nie tylko kawę, ale też jeszcze napiłeś się jakiegoś, nie wiem, piwa, nie wiem, czy jakiegokolwiek napoju przez ten czas, który się Ja tej kawy nie wypiłem, ja ją tylko delikatnie spróbowałem, Aha. Żeby Więc stwierdzić, że jest niedobra, ale w ogóle kawa o tej porze, więc ja owszem zamówiłem jakieś prosecco
albo coś w tym stylu, nie? Więc tutaj każdy z was sobie jakoś uzupełniało płynu, a Amanda absolutnie nic nie uroniła, ani kropelki żadnego płynu, ani też nie tknęła żadnego ani ciastka, ani jakiegokolwiek innego jedzenia. No i zostajecie tego wieczoru już sami w lokalu. Ja tak rozglądam się spokojnie. Wiecie co wyczułem? Kiedy Amanda podawała dłoń i chciałem jej, z racji kultury osobistej, żeby pocałować dłoń, to poczułem bardzo ciepło, tak jakby była rozgrzana, tak jakby, nie wiem, mogła być chora albo coś takiego. Tak jakby taką bardzo ciepłą skórę miała. Swoją drogą, Cecil, masz bardzo wschodnioeuropejskie obyczaje, żeby całować kobiety w rękę przy powitaniu. Ale mniejsza z tym. Nasze grania mi się przypomni. Ja zauważyłem, słuchajcie, że ona się nic nie napiła. Mimo że, tak jak mówisz, była rozgrzana, no teoretycznie mogła chcieć się czegokolwiek. Tu jest mega gorąco. Nie wiem, czy czujecie to, ale przynajmniej mnie, no jest naprawdę bardzo gorąco i... Może dlatego była taka ciepła, że tutaj jest gorąco. Może. Jako była baletnica, może jest jeszcze na jakiejś jecie. Albo drinki są zatrute. Lorenzo. Że coś mi zaszkodzi? Ten już wszędzie bezpiecki widzi, nie? Lorenzo, musiała cię ta mafia nieźle w życiu. Co się stało w twoim życiu, Lorenzo? Mam takie nazwisko, że zobowiązuje, nie? Także zawsze mnie mylili z tym, co stworzył samochód. Rozumiem, jakieś porwania, te sprawy od dziecka. Życie w nie będę wam wykładał mojej historii, bo to musielibyśmy 2 dni pić. W międzyczasie też ustalone, że kierowca, ustaliliście, że kierowca Amandy przyjedzie po was w sobotę o 19 spod akademika. Późno? A mamy teraz czwartek, tak? Nie, piątek. Nie, mamy piątek. Piątek jest godzina pewnie koło 20, tak? Bo ona została godzinę. Po 20. Słuchajcie, ja wam powiem tam... tak, że muzyka nie jest w moim stylu troszeczkę. Ja bym wolał bardziej taneczne klimaty. Ale ponieważ mamy otwarty rachunek właśnie, nie? No właśnie. Trzeba korzystać póki mogę. A potem ewentualnie się przemieścić gdzieś w takich godzinach bardziej studenckich, czyli koło 10, 11 no tak, na jakąś dyskotekę. Skoro kurs jest jutro późnym wieczorem, no to mamy cały dzień na odespanie. Jeszcze sobota jutro. Słuchajcie. Nie musimy się, teoretycznie musimy się martwić tempem pracy, ale jebać to. Właśnie, nie damy rady bez przesady, ta kultura chyba nie jest tak skomplikowana. Nie no, bo właśnie powiedziała, że to będzie przez kolejne tygodnie trwało. Nasz deadline chyba na tą pracę jest chyba trochę wcześniej, no ale może już zdążymy jakieś inspiracje złapać. No Żuraw powiedział 3 tygodnie, nie? 3-4 tygodnie, coś takiego. Więc czas mamy. Jaki mam deadline? Nie, ale 3-4 tygodnie na kurs, tak? Na oddanie tej pracy. Okej, spoko. Od której się zaczęła cała historia. Okej, to idealnie. No, możemy wiesz, że możemy zawsze w międzyczasie już tam coś pisać podczas tego kursu. A ile słów ta praca ma być? Nie pamiętam. No jakaś taka rozprawka, taka tam... Esej może jakiś? Jakiś esej, jakaś rozprawka, jakieś wypracowanie. A to nie pamiętam na ile słów zawsze to było. Piszemy jeden? Nie, tylko może być grupowa praca. To... Może być? Że Nikt nie mówił, że nie możecie. Nie mają być prace indywidualne, ale możemy pracować razem. To było, a kto z was dobrze pisze? Ja nie jestem jakimś wybitnym literatą. Chociaż znam duński. Znasz duński? No. O, dlaczego nam nie powiedziałeś, jak się wymawia hygge? Bo nie byłem pewny, jak to się wymówić. Musiałem sobie pamięci sam przetrawić. Ale zna duński, ale bez przesady. Ale praca jest chyba po angielsku, nie? Tak. Tak, pracę tutaj rozmawiacie po angielsku na studiach i między sobą też, bo tutaj są studenci z różnych krajów. Ja mam najtrudniej, bo mam zupełnie inny alfabet, więc ja chętnie zrobię jakieś przeszukanie bibliotek, poszukam w komputerze, ale chętnie się dopiszę do tego, co ktoś z was napisze. No tak, bo wy cyrylicą piszecie z Moskwy. Nie, no
ale jak już angielskiego się Nikita nauczyła, no to... No, w sumie racja. Dobra, to co? No dobra. Korzystamy z wolnego rachunku. Dokładnie, może na razie nie zajmujmy się pisaniem, ani ustalaniem kto co będzie, tylko No, takie jest wygodne piątek fotele. wieczór, rozejrzyjmy się. Że tak powiem, jest piątek. Zapomnijmy na razie o akademiku. A poza tym badamy duńską kulturę, tak? O, dokładnie. Co pijemy? Słuchajcie, powiedzcie. Ja bym się napił jakiegoś tutaj lokalnego trunku. Ja To muszę jakieś takie jakiegoś ziołowe wina, bo- wódki pewnie, nie? Czy coś A może takiego. jakiegoś wina. Piwo, ale No. słabe mają. Za dużo wyborów, ja się pogubiłem. Poczekajcie chwilę, ja wstaję od stolika, przy którym siedzimy, podchodzę do baru, proszę barmana, żeby zawołał kelnera do nas, żeby zamówić coś, ale przy okazji robię taki rekonesans, czy ciekawego czegoś przypadkiem nie zauważę w tej knajpie. Ale ciekawego w jakim charakterze. No czegoś co nie wtapia się jakby w ten klimat jazzowego klubu, prawda? Coś, co się wyróżnia na tle takiego klubu, jakim jest ta knajpa, tak średnio, że tak powiem. Przecież leży Lorenzo! na A Nie. możesz sprawdzić, czy rzeczywiście mamy to jakiś rachunek otwarty? Bo jakoś tak... To wołasz do mnie, tak? Bo ja przy barze stoję. Lorenzo! Tak, sprawdź ten rachunek, czy jest otwarty. Chciałem się upewnić przy okazji, czy nasz rachunek jest otwarty i czy pani Amanda zobowiązała się go zapłacić. No tak, mężczyzna sprawdzę, tak? Pani Amanda Hansen jest naszą tutaj mecenaską naszego klubu. Często go odwiedza, często tu bywa. I tak, zaznaczyła przy wyjściu, że macie dzisiaj otwarty rachunek. Okej, super. Dziękuję bardzo. Natomiast jeżeli chodzi o klub jazzowy, no to raczej Nie ma nic Raczej nie takiego, byłeś- co można było... nie wiem, No. czy byłeś w Neapolu w jakimkolwiek klubie jazzowym, ale Jazzowym może nie. ale nawet podejrzewam, że nawet jeśli nie byłeś, to jesteś sobie w stanie wyobrazić, że włoskie kluby jazzowe jednak wyglądają zdecydowanie inaczej i tutaj jest tak bardzo spokojnie, sobie ludzie siedzą w jakichś stoliczkach, w jakichś lożach, rozmawiają sobie cicho, snują się rozmowy, w niektórych miejscach dla palących snuje się dym papierosowy, leci sobie muzyczka jazzowa, gdzieś Grają tam... w planszówki? Niektórzy tam gdzieś po kątach też grają w planszówki, płonie, czy w jednym, czy w drugim miejscu w klubie płonie kominek, pali się płomieniem, i oświetla i rozgrzewa salę. Jest tu taki raczej, no młodzież tutaj się raczej nie odnajduje, przynajmniej młodzież z tej części, nie z tych części Europy, co Skandynawia, tak? Średnio Okej. wieku jakieś 40 plus na oko. Wystrój taki, nie wiem, jakieś zdjęcia, jakieś obrazy, tego typu rzeczy, tak? Jakieś złote tam, płyty. Tak, jakieś obrazy przedstawiające muzyków, najprawdopodobniej muzyków jazzowych, jakieś jazzowe bandy, czy to europejskie, czy to jakieś amerykańskie. Pewnie Cecil może by wiedział więcej, jeżeli kiedykolwiek... Ale pani Amandy tam na zdjęciach nie ma przypadkiem. No to rzuć na spostrzegawczość, trudny test. Dostrzegasz na takiej największej ścianie za barem, która rozciąga się nad półkami z alkoholami, to dostrzegasz też ciąg różnych plakatów i zdjęć porozwieszanych na tych ścianach i dostrzegasz, że w kilku miejscach są zdjęcia młodej Amandy Hansen właśnie w strojach jakichś tam baletowych z różnych występów, jakieś tutaj nagrody za zwycięstwa w jakichś konkursach też są przedstawione, więc ewidentnie nie kłamała, mówiąc na swój temat, że była zawodową tancerką. Okej. No dobrze, dostałem co chciałem, wracam do stolika i czekamy na kelnera, żeby No to podał nam. kelner oczywiście do podszedł was i podał. pyta się, w czym może pomóc, co podać. Tutaj dla jednej pani będzie wino jakieś dobre, czerwone, prawda? Czerwone, tak. Czerwone wytrawne. White Russian dla Nikity, tak? Czy jakąś po prostu czystą, jakąś karawkę od razu. Nie, chyba dzisiaj nie, ja bym chciała coś Nikita zjeść. dzisiaj ma ciężki dzień, tak. Ja bym chciała coś zjeść, bo nie za dobrze się czuję i A polecacie tutaj do jedzenia. jakiś lokalny deser, coś z cukrem. Lokalny deser, no to Tej na przykład kawy. lokalny deser, jakieś bezy na przykład. A jakieś lokalne potrawy mięsne na przykład? Bezy z jakimś syropem na przykład, koladowym Ale- albo... A mnie raczej chodziło o jakieś Bezy z tutaj mięsem. mięsne potrawy. Co polecacie w tym lokalu? W ogóle nie tylko mięsne, ale co macie do jedzenia? No, co macie, a co byście sobie wyobrażali, że w takim lokalu można zjeść?
Steka na pewno nie. Krótki. Jakieś te, jak to się nazywa? Żeberka. O, Śledzie. No to na przykład są ryby z fiordów, są też dostępne jakieś. strągi ma... Kopenhaga jest nadmorskim miastem, więc też są rybki. Strągi czy te... Łososie? ten Nie, drugi- czekaj, czy- Łososie chyba. Na Łosoś, norweskim macie? łosoś norweski w Danii. No Ale to nie, co, no to no, zamawiamy coś. Nie wiem, czy to ma takie znaczenie, jeżeli chodzi o fabułę, nie? Nie ma. Zamawiamy coś do jedzenia i do picia. No, dokładnie. Dużo, Jakieś alkohole. tłusto. Tak. Tak, Tak. o, dokładnie. Rosół i bigos poprosimy. I frytki do tego. I plinieni jakieś. A może ja bym chciała też tego kelnera może zagadać, że właśnie tutaj, o, pan tutaj długo pracuje? Kelner ewidentnie też chyba student, mniej więcej w waszym wieku. Jakieś pół roku tutaj pracuje. A w czym mogę pomóc? Właśnie dzisiaj poznaliśmy panią Amandę Hansen, która tutaj podobno jest mecenaską tego miejsca i no, Widzisz- właśnie fascynująca. Widzisz jak oczy mu się zaświeciły na nazwisko Amandy Hansen. O tak, pani Amanda, piękna kobieta. Mhm. No właśnie, ona tutaj często bywa. Może mógłbyś nam coś przeciętnie- o niej opowiedzieć? Do Tak dzisiaj przeciętnie raz pierwszego. w tygodniu zazwyczaj zajmuję właśnie tę lożę i słucham muzyki i sobie No, okej. A czy zapraszała już jakichś zagranicznych studentów kiedyś tutaj? A tak, chyba Widział ich pan potem? w zeszłym miesiącu. Zapraszała, czy widział ich pan w zeszłym miesiącu? Chyba z kimś się spotykała, ale czy to byli studenci? Też tak mieli otwarty rachunek? Mogli sobie przychodzić i jeść, pić na koszt pani Amandy? Jesteśmy zadziwieni, to jest bardzo miłe, ale to też nieczęsto się nam spotyka, więc chcemy też trochę tak. Mężczyzna tak się zastanawia. Być może. I zwracałem uwagi. Pani Amanda jest stałym gościem i jest jakby elementem, jakby to powiedzieć, Stałem. folkloru tego miejsca. Nikt jakoś nie przywiązuje specjalnie uwagi do tego, że przybywa tutaj i załatwia jakieś swoje sprawy. Na pewno przeprowadza różnego rodzaju spotkania. Słyszałem, że jak mówiła, że otwiera swoją galerię sztuki, więc może to były spotkania z jakimiś malarzami, z artystami. A wiesz może, co to jest rosyjska gościnność? Chciałabym się dowiedzieć, czy macie coś takiego jak gościnność tutaj w Danii, bo nie wiem, na ile sobie możemy pozwolić z tym zamawianiem, żeby też nie przesadzić. Pani, no ja Duńczykiem tutaj miejscowym to nie jestem, no ja z Polski pochodzę, więc my w Polsce mamy gościnność. Natomiast w Danii, no sami mili ludzie tutaj mieszkają, więc myślę, że też mają swoją gościnność. Ja tego się przyglądam. On jakoś zareagował na to imię i nazwisko, tak? Ja tylko- On zareagował jak bardziej Kochuje taki się z niej, no. wystraszony, czy... Nie, raczej, że To mu się ewidentnie ta kobieta mu się podobała. Aha, okej, spoko, bo to powiedziałeś takim tonem troszkę tak właśnie... Nie przeraża go różnica wieku. Chyba, że tak. Ja tylko wtrącam takie Polako! Kurwa! Kelner się tak śmieje i tak, brawo! A mogę przynieść Smirnofa? Masz ochotę? Smirnow? Już, dobra wodka, Smirnow! A jak masz na imię? Karol. Wojtyła. Nie. Przepraszam. Dobra, Karolku, przynoś coś do jedzenia, bo ja Jak dzisiaj tak- nie jestem w dobrej Jak tak kondycji. powiedziałeś, Muszę coś zjeść słodkiego. Wojtyła, ten kelner się tak roześmiał i tak tylko taki facepalm. Czyli tak, Smirnow i coś do jedzenia, tak? Deser na słodko miało być. Długo nam zeszło przy Nikicie, nie? No dobra, czyli deser. I dla mnie będzie Prosecco, tak a propos, nie? Nie będę się Smirnowem upajał, bo to bez przesady. Czyli Prosecco, Smirnow i coś na słodko. Dobrze. Lorenzo lubi prosecco. Italiano, Prosecco, mamma mia. Pizza grazza, mia grazza. Właśnie mógłbyś kiedyś jakąś pizzę ukręcić. Nie ma problemu. No problemu. Akurat pizza neapolitańska to jest dla mnie Tak gruba na grubym prościzna. Tak, jest podwójny takim kuźwa serem żółtym. Ten ser się nazywa mozzarella. No tak. Mozzarella. Ale muzyczka jest taka usypiająca. Nie uważacie? No. Chyba ten, aż się kusi wziąć do tańca, nie? Ale nie wiem, czy to tańczą. Nie, zjedzmy, napijmy się i chodźmy gdzieś poskakać. Nikita, ja nie wiem, czy ty gdziekolwiek jesteś w stanie nie usnąć dzisiaj, bo jesteś taka nie za bardzo z nami. Oj tam, Trzymaj oj tam. mi Smirnofa.
Ze mną nie zatańczysz, nie? Dobrze. No dobra. Forward. Fast forward do przodu, żarcie podane, napitki podane. Zabalowaliście trochę w lokalu La Fontaine, klubie jazzowym La Fontaine, czy tam. I co, jeszcze rundka po jakichś innych lokalach bardziej młodzieżowych w Kopenhadze, tak? Jak już jesteśmy najedzeni, No, może nam Pytajmy Karola, gdzie warto iść. O, Pytajcie Karola, gdzie warto iść, tak? Okej. To on was wysyła do jakiegoś lokalu, który się nazywa Equalizer. Jest to podobno najlepszy lokal dyskotekowy w mieście, najlepsza muza, wiecie, najprzedniejsze lasery, jakieś tam techno, białe rękawiczki, światła stroboskopowe i te niebieskie, ultrafioletowe, żeby się wszystko świeciło na biało, tylko tam, i Techno Viking. tak, techno viking, tak. No ja nie wiem jak wy, ale ja wolę takie klimaty bardziej italo-disco, no ale pójdę z wami, jeżeli wolicie. Jeżeli wolicie techno. ja raczej nie wejdę do tego klubu ze względów może nie że techno i w ogóle, ale bardziej powiedziałbym zdrowotne. Mam taką przypadłość niezdrową, że jak spotkam lasery, to może się różnie skończyć. Czyli Cecil wracasz do akademika, tak? Akademika, tak. I jednak trochę ten Smirnow już mi... Więc Cecil zamawia jakimś autobusem późnonocnym, Tak. wraca z powrotem do akademika, a cała wasza trójka udaje się z Karolem na disco, gdzie... Tak na sucho to Czyli disco. Karol jest z nami, tak? No, Karol jest z wami, skończył zmianę o 12, tak? I i jeszcze do rana może się z wami pobawić. Akurat mam dobrą piosenkę do spania. Tak. Tam już wiesz, na pół śpiąco na autopilocie trafiłeś do akademika i do swojego pokoju. Obijając pewnie osłupy. Czy coś konkretnego No w dyskotece robić, czy też Ja bym powiedział tak, czy że tak powiem, to ma jakieś kwestie fabularne Właśnie. tutaj Ja bym możemy zrobiła- poruszyć, bo jak nie, to robimy fast forward, no. Pobawiliśmy się, potańczyliśmy, różne rzeczy tam się działy, nie? No i... A próbowaliśmy czegoś? A czego? 59 rok, techno. jakieś ecstasy. Lolo jest otwarty na różne propozycje, tylko że Lolo jest raczej ubogi, więc nie ma za bardzo pieniędzy, żeby No. kupić. To hajsu Tego typu rzeczy, na nie? hajsie to wam nie zbywa, wiecie, taka działeczka to... Ale ładne dziewczyny dostają czasami gratisy. Czyli rozumiem, że chcesz rzucić na coś, żeby dostać gratisowe próbki, tak? Na przykład. To co proponujesz, na co chciałabyś rzucić? Maryse, ty jesteś podobno mniej urodziwa, ale za to masz dobrą gadanę, nie? No niby tak, ale ja myślę, że jednak zabawa zabawą, ale jednak jutro trzeba coś zrobić Ale bardziej dopiero o indywidualnego. 19, no spokojnie, Marysen. Nie wiem, no ja nie przyjechałam, Marys, spokojnie. nie przyjechałam się Jesteśmy tutaj młodzi, nudzić, więc prawda? nie wiem, na co mogę rzucić. No nie jesteśmy młodzi, nie śpię o 12. No na jakąś umiejętność społeczną, na jakiej bazie chciałabyś zdobyć te próbki? Flirtem, czyli pod urok osobisty, nie wiem, gadaniną, czyli coś naściemniać komuś, czy wykorzystać Maris, żeby wzięła kogoś za fraki i ten... Ja mogę coś ukraść. Tak, możesz Neapol. komuś... Masz zręczne palce? No, możesz wyjechać z Neapolu, ale Neapol z ciebie nigdy. Tak? No może być na urok, nie będzie. To rzuć na urok osobisty. Karną kością? Nie, tutaj bez karnej kości. 18. No więc gdzieś tam jakiegoś troszeczkę takiego stojącego pod ścianą Pomagacza. chłopaczka, tak, poławiacza, stojącego pod ścianą chłopaczka, który tam się nerwowym wzrokiem rozglądał na boki i tylko chciałbyś czegoś spróbować. Tak. Tu, wiesz, wyciąga ci spod płaszcza jakieś, spod poły jakiejś koszuli, wyciąga ci tutaj w tym woreczku strunowym to i owo. W błysku stroboskopowych świateł dochodzi do zmiany właściciela pewnych środków. I teraz pytanie, czy ty to zażywasz, czy tylko sobie bierzesz? No Ale biorę co to i jest wracam do przede grupy. wszystkim? No to ma być niby ecstasy, nie?
Okej, Tak, to dobra. kolorowe tabletki i dla każdego mam po jednej i wracam do Was i z pytaniem, co robimy. No jestem chyba najmłodsza, więc nie wiem, jakoś trochę speniałam. Ja biorę jedną tabletkę i nie zastanawiając się zbyt długo. Dobra, to rzuć na kondycję. Trudny Oj. test. Oj, Dobrze powiedziałem, że to będzie łeb? o, popatrzcie. A, przepraszam, widzisz, ja miałem więc- trudny, ale zrobiłem normalny. Więc... Ale i tak rzuciłeś 4, więc i tak byś zdał. Więc to co, no nigdy nie brałem ekstazy, więc sobie nie wiem jakie są efekty po tym, ale załóżmy, Chyba, że... no, załóżmy, chyba jest że- człowiek też taki zmęczony, nie? Tak mi się wydaje. że ogólnie weszło jak złoto, działa tak jak trzeba, ale zjazdu po tym nie będziesz miał. To nie jest marycha. Nie smirno. No, ja jestem tak trochę sportowo nastawiona, więc Smacznego. ja chyba się wycofam tutaj z testowania. Jednak. No karateka to przede wszystkim nie powinien zażywać takich rzeczy. Ja się trochę stresuję tą ilością tutaj tych mężczyzn i tym, że nie za lubię bardzo testować. ufam, że ktoś się mną zaopiekuje i na razie sobie zostawiam swoją porcję. Nie biorę. Czyli tylko ja się dobrze bawię, koniec końców. Lorenzo tam już koszulę porozpinał, mimo że to luty, tak? Ale jesteśmy chyba w środku, prawda? Więc Ale nawet jak wracasz do domu, to wiesz, koszula, tutaj może jakaś kurtka zarzucona, ale koszula rozpięta prawie. No, Oddech się zamienia prawie w parę i sople lodu, ale koszula rozpięta, nie? Dobrze, że w samej- Fantazja południowa. Dobrze, że same gacze nie wracamy do domu. W Jak, każdym dobry razie- towar? W każdym razie trafia się w końcu sobota i czy forwardujemy od razu do godziny 19, czy też chcecie coś jeszcze... Ja bym chciał mimo wszystko jeszcze, zanim w ogóle pójdziemy do tego całej jej rezydencji, chciałbym sobie w ogóle do biblioteki pójść, poczytać więcej, przygotować się jakby bardziej do tego kursu. Okej. Na temat Hyoge. Hygge, tak? Hyoge, no. Okej. Dobra. Ktoś coś jeszcze by chciał robić? Wiecie, No ja też lubię siedzieć w bibliotekach, to też mogę pójść. Wiecie, mamy takie korzystanie z biblioteki. Ale czego byś chciała szukać w tej bibliotece? No, jakieś informacji. Ale na temat? Na temat Hygge, czy tam jak to się wymawia, i na temat, może też przy okazji jakieś inne kluby. Tak, tylko W bibliotece? W sumie? Tak, tam są też komputery. Mogę poszukać czymś No i w informacji. akademiku jest sala z komputerami, jeśli ktoś chce siedzieć w internecie, więc nie trzeba do biblioteki. No, ale chciałabym pójść do biblioteki, bo wiem, że tam są też komputery, jest trochę spokojniej niż w akademiku, nikt nie rozprasza. Można się skupić. Dobra, to w takim razie rzuć mi, Cecilu, i rzuć mi Nikito na korzystanie z bibliotek. Korzystanie z bibliotek, hop. Czy to jest połowa? To jest połowa. Tak? Dobrze? Nie, dobrze? jeszcze nie jest połowa, bo były 2 gwiazdki. Nie, są. A, u ciebie jest połowa, tak. No. A Nikita ma 39, ma 1 gwiazdkę. Dobrze. Oboje znajdujecie jakieś informacje na temat Hygge, które macie na kanale Sztuka Hygge, tam w terminach sesji w wątku. I dowiadujecie się, że jest to jedno z najpiękniejszych duńskich słów, które pochodzi z XVIII wieku i odnosi się do pewnego sposobu spędzania wolnego czasu. I nawet już od średniowiecza były jakieś terminy podobne do tego słowa Hygge, który w staronordyckim znaczyło chronione przed światem zewnętrznym i że sam termin Hygge odnosi się do prywatnego czasu spędzonego z rodziną lub bliskimi przyjaciółmi, zazwyczaj w domu lub innym cichym i spokojnym miejscu. Może to być także piknik, jeżeli to jest w letniej porze. Zazwyczaj zakłada spędzanie wspólnego czasu w trakcie posiłku oraz przy jakichś tam napitkach typu piwo, wina, gorąca czekolada. Są też słodycze, na przykład jeżeli gdzieś tam są dzieci. Często w trakcie wydarzeń Hygge wykorzystuje się gry planszowe albo jakieś gry towarzyskie, ale nie jest to regułą. Ogólnie Hygge polega na celebracji pewnych drobnych przyjemności życia, ale można także w trakcie tego czasu poruszać także jakieś trudniejsze Tematy. Tak, jest postrzegane ogólnie jako spotkanie się pewnych równych sobie osób, którym szuka się pewnej równowagi.
Co ciekawe, hygge może być też wykorzystywane w zakładach pracy, żeby w jakiś sposób integrować ze sobą współpracowników, pewne więzi zacieśniać, również w takich miejscach, gdzie pewna hierarchia jakby ważności występuje. Natomiast jeżeli chodzi o danię, no to głównie hygge kojarzy się z spędzaniem czasu jakby w domowym zaciszu, ponieważ Duńczycy są takim narodem dosyć cichym, spokojnym, raczej poukładanym, nie lubią się kłócić. Dla nich to jest jakby ważny czas. Natomiast ty, Cecilu, ponieważ znalazłeś ciekawy wpis z jakimś tam, jednym z czasopism, które przeglądałeś, szukając jakiejś inspiracji do tematu hygge. Pytanie, czy możesz przeczytać ten wpis na głos, a pytanie, czy będziesz się potem dzielił. Możesz przeczytać na głos, żeby... Ja i moje czytanie... Dobrze, ja przeczytam na głos, ewentualnie podzielę się z tym z moimi współgraczami. Piromantka, pustelniczka czy artystka? Nie mamy na celu bezpodstawnie oskarżać jakiegokolwiek szanowanego członka społeczeństwa. Jednakże byłoby zaniedbaniem nieporuszenie tematu osobliwe okoliczności otaczające enigmatyczną postać Amandy Hansen, samotnej dziedziczki znacznej fortuny. Ciąg wydarzeń, zaczynając od tragicznej śmierci obojga rodziców po żarze, które spowodowało odziedziczenie przez nią ich fortuny, a potem istne piekło w renomowanym francuskim teatrze, którego życie stracił nie tylko reżyser, ale także kilka innych osób, jest osobliwe i zastanawiające. Amanda stroni od mediów, woli odosobnienie i międzynarodowe podróże. Stanowczo odmawia rozmów z dziennikarzami i nagabywana wycofuje się od domu z dzieciństwa. Takie zachowanie wywołało szeroką dyskusję i liczne spekulacje. Czy niesamotny styl życia jest jedynie sposobem na poradzenie sobie z głęboką żałobą, czy to wskazuje na ukryte poczucie winy ciążące na sumieniu? Nie jesteśmy w stanie stwierdzić na pewno, ale daje to niejasny obraz. Jeśli mówimy o obrazach, to warto wspomnieć, że nim tajemniczości otaczające Amandę jedynie wzrósł od jej powrotu, naznaczonego zmianą ścieżki kariery i naleganie, aby nazwano ją pseudonimem Q i Y. Kiasz. Gdy zajmuje się przygotowaniami do przełomowej instalacji artystycznej, otaczająca ją aura zagadkowości tylko się potęguje. Ten artykuł pochodzi z czasopisma takiego brukowca, który się nazywa Glory Gossip, takiego plotkarskiego, czyli coś jak... duński pudelek, tak. Aha, rozumiem. No to pewnie Nikita słyszała, bo i tak jest w bibliotece. No ale możecie być w różnych, wiesz... różne działa. No to ja tak podchodzę do jakiegoś pana bibliotekarza i chciałbym się zapytać, czy mógłbym to pożyczyć. To pokazuję na ten czasopismo. Pożyczyć nie, ale może pan sobie skserować. Dobrze, to ja im pokazuję na konkretny artykuł. No to on ci kseruje, robi kopię. Nie wiem, szukam najpierw Nikity, żeby się podzielić z tą informacją. Jesteś w dziale komputerowym. Co to znaczy kiasz? Ja bym chciała jeszcze doszukać się, co to znaczy ten jej pseudonim. To rzuć... w internecie na przykład. Dobra, to rzuć na korzystanie z komputerów, tylko ekstremalnie trudnych. Przepraszam. Czy chcesz forsować ten rzut? Czy... Co to dla mnie oznacza? Jeżeli będziesz chciała forsować ten rzut, to będzie można powtórzyć ten rzut. Tam jak klikniesz na te pajączki i się rozwinie, to tam jest taki przycisk forsuj, tylko że w przypadku niepowodzenia myślę, że klikniesz jakiś nieodpowiedni link i zaczną ci jakieś okienka wyskakiwać z dziwnymi reklamami z internetu i zawirusujesz kompa i dostaniesz mandat karny $20 do zapłacenia i... Nie, to ja dziękuję. Już w tamtych czasach? Nie, w bibliotece? Nie, w ogóle. Nie, to ja nie chcę forsować. Wiesz, akurat ten jakby dział zawsze się rozwijał bardzo szybko, jeśli chodzi o nowe technologie. Jakiś darknet, tak? Rozumiem. I reklamy broni z Rosji. Nie. Możemy to taki. Albo porno.
Chociaż nie, było coś takiego jak takie nieskończone nowe okienka, nie? Które się otwierały w przeglądarce. Nie, ja to bardzo dobrze znam. Od nas, nie. Tak, z rosyjskiego internetu, tak, codziennie. Ja nie jestem na to gotowa, ja po to przyjechałam do Europy. Dobra, no to ja się spotykamy chyba z resztą. Pokazuję to ksero tego artykułu reszcie. Zobaczcie, co znalazłem w bibliotece. Przeczytajcie się. No i co? Mówiłem, że coś jest nie tak z panią Amandą. Ale dzięki temu kursowi możemy sobie lepiej przejrzeć i może odkryjemy sekrety jej przy okazji. Dobra, no ale jakie jest źródło? Skąd pochodzi ten artykuł? Jakiś gossip, royal gossip? Jak to się nazywa? Gossip, Glory Gossip, to jest taki... Glory gossip. Coś No jak to Fakt wie. albo w Polsce. Ale wiesz, że... Super Express, tak. Ale wiesz, że w każdym takim jakby bzdurno artykule może być gdzieś zawsze ziarenko prawdy. No dobra, no to uważajmy na świecę. Chociaż no... Zapytajmy kogoś, nie wiem, szukajmy informacji, co znaczy ten pseudonim, bo Nie wiem, czujecie ja nie się mogłam... takimi bohaterami, że idziemy tam we czwórkę i generalnie nie boimy się niczego? Musimy być na pewno pewni siebie. Wiecie, my chcemy tylko napisać pracę, a ten artykuł jest troszeczkę niepokojący. I to sam fakt, jak ta historia cała się rozgrywa. Dostaliśmy wczoraj free drinki, free posiłek i tak dalej. No, jak dla mnie nikt za darmo nic nie daje. Lorenzo, koło upuszczone w ruch już się nie zatrzyma. Dobra, mamy jeszcze 2 super tabletki, jak coś to rzucimy jej do herbaty. Albo sami weźmiemy, żeby było lżej. Mniej bolało. Ja mogę jedną przejąć, tak na wszelki wypadek. No jak często wam się zdarza odwiedzać jakieś rezydencje, ogólnie rzecz biorąc? Ja pochodzę z bogatej rodziny, ale zobaczę, jak ona jest bogata. A ja się niespecjalnie chcę zaprzyjaźniać z nią. Może ona jest bogatsza ode mnie i od mojego nazwiska. No dobra, czyli cały czas w czwórkę jedziemy na ten kurs, czy nie? Czy Lorenzo się wypisujesz na przemiega? Nie no, ja jednak muszę was bronić, kobiety, tam przed strasznymi rzeczami, które tam się dzieją, więc... Rozumiem, że Pojadę dopóki z ja wami. mam tabletki, to ja idę za jest z tobą. nami. Po wczorajszej imprezie jestem tak podjarany, że nie odpuszczę kolejnej. Dobra. Dobrze weszło. No, ale dziwne, bo coś mnie zastanawia. Może ona rzeczywiście jest piromanką. Dobra, słuchajcie, no po prostu jak cokolwiek kogoś zaniepokoi, to umówmy się na jakiś sygnał, znak, hasło. Po prostu Słuchajcie, wychodzimy, no. W razie czego ja mam gaz pieprzowy ze sobą. No właśnie, no bez przesady. Ja mam aparat i dwie klisze, więc może po prostu wezmę aparat i... Ja na wszelki wypadek wezmę pałkę teleskopową. Ej, przezorny zawsze Ja znam ubezpieczony, nie? karate, więc też mogę was obronić. Ej, ale posłuchajcie, jak to się mówi, przezorny zawsze ubezpieczony, tak? Dobra, to co, chyba... To przewijamy, nie? Jedziemy, czy nie? Chyba się zbliża ten Jacob, czy jak jemu tam. Okej. Nadchodzi godzina 19 i punktualnie o 19 podjeżdża pod akademik, przed którym już czekacie, samochód limuzynowaty, taki duży sedan marki Volvo, tylko taki dosyć luksusowy model, czarny, który zatrzymuje się przed akademikiem i z samochodu wysiada mężczyzna, całkiem postawny, Przystojny? całkiem przystojny, typowy Ma obrączkę? jakby Duńczyk. No, Nie ma. Najważniejsze pytanie. Rzuć na spostrzegawczość. Już. Maris, czy ma obrączkę? O! To jest ochroniarz, czy to jest... O kurczę, O, dobra. policjant? Kto to jest? Zrobię sobie Znaczy na strój nie screenshota, patrz, bo to mnie AI generowało, bardziej mi chodziło, wiesz. Zrobiłam sobie screenshota, później będę na niego patrzeć. Dobra, na co? Na spostrzegawczość? Tak. No to nie zauważasz, czy jakoś, nie wiem, chyba tak, ma rękawiczki na dłoniach, więc nie widzisz, czy... W każdym razie mężczyzna typowy, taki skandynawski typu rody, lekko siwiejące jasne włosy, niebieskie oczy, podchodzi do was sprężystym krokiem i wyciąga rękę na powitanie. Jacob
Dannenfjord. Witam serdecznie. Maris Jer, dzień dobry. Jak się wysunęła do przodu. Ja tak troszeczkę z tyłu jestem, ale wychodzę z tego akademika, włożyłem lepszą koszulę, nie? I tak idę. Po mnie przyjechali, nie? Tak. Więc mężczyzna delikatnie ujmuje twoją dłoń. Maris uśmiecha się też z przyjaznym uśmiechem i otwiera tylnie drzwi samochodu zapraszającym gestem. Proszę wsiadać. No to wsiadamy. Damy pierwszy. Ja biorę Nikitę za rękę, mówię proszę bardzo, cyk. Do środka. I siadam obok, a Cecila wypycham do przodu. Gentleman. Z tyłu są 3 wolne. Samochód jest 5-osobowy, więc z tyłu na tylnej kanapie są 3 wolne miejsca. Jedna osoba będzie siedziała obok kierowcy z przodu. To ja mogę siedzieć koło kierowcy. Może ja. Czekaj, muszę sprawdzić, czy ma obrączkę, nie? Maris, ciągle mnie zostawiasz samą z tymi facetami. O co ci chodzi? Ojejku, no to są... Czekaj, upatrzyła sobie lepszego kandydata. Podobał ci się kierowca. Mów wprost. Tutaj siadacie do samochodu i samochód rusza sobie powoli, wyjeżdżając z Kopenhagi. Nazywam się Jacob Dannenfjord, mówi mężczyzna, który do was odwraca się na chwilę, posyłając wam przyjazny uśmiech. Jestem prywatnym kierowcą i zarazem ochroniarzem Amandy i udajemy się do Jägersborg Dyrehawe. To jest jakieś pół godziny drogi stąd. Piękne miejsce. Proszę podziwiać krajobrazy. Dania to piękny kraj. Jeżeli macie jakieś pytania, to proszę pytajcie. Ja mam pytanie, czy zawsze pan nosi rękawiczki? Nie zawsze, ale kiedy jeżdżę samochodem, to zazwyczaj tak, szczególnie zimową porą. A czemu pani pyta? Tak, z ciekawości. Koleżanka chce wiedzieć, czy jest pan żonaty. Mężczyzna śmieje się serdecznie. Nie jestem żonaty. A często pan wozi studentów do pani Jaszy? Wożę różne osoby na spotkania z panią. Zdarzało się, że i studentów. A zna pan jej ksywkę? Co to znaczy? Amandy? Oczywiście. Wymyśliła sobie piękny pseudonim artystyczny. Czy to coś znaczy? Jeżeli coś znaczy, to wie to tylko Amanda, ale myślę, że w każdym jakimś pseudonimie artystycznym jest jakiś przekaz. A co pani myśli na ten temat? Jest intrygujący, bo nic mi nie mówi. Być może taki właśnie miał być. Czy byli państwo kiedyś w Jägersborg Dyrehawe? Nie. No to proszę rozejrzeć się tutaj za oknami, ponieważ wjeżdżamy na teren Parku Jeleni. W Jägersborgu jest to obszar za miastem, w którym żyje populacja równo 2000 jeleni. Tutaj rząd duński i władze Kopenhagi dbają o to, żeby było ciągle na tym terenie tylko i wyłącznie 2000 osobników. Wszystko ze względu na dobrostan tych pięknych zwierząt, więc będziemy mieli szczęście, to będzie można zobaczyć te piękne. A także sam park. Rosną tutaj głównie dęby. Wiele z nich ma już ponad 350 lat historii. Danii zaklętej w krajobrazie. Czy cudowne? Czy ja mogę z mojego duńskiego wolne tłumaczenie sobie przetłumaczyć, co znaczy nazwa miasta? Jakby angielski? Że Jägersborg Dyrehawe? No. To znaczy Park Jeleni Jägersborg. Dobra. No tak, on to mówi przecież. Czy pan nas potem odwiezie? Ale rzeczywiście, tak. Ja dostałem polecenie od pani Amandy, więc tak, będę was przywoził i odwoził po tym, jak seminarium zostanie. Ile mniej więcej będzie trwało to seminarium? Bo zaczynamy dosyć późno. Dokładnie nie wiem, więc tutaj pani nie powiem. Pytanie do pani. Dojedziemy na miejsce, natomiast na pewno będzie to mile spędzony czas. Jestem pewien, że Amanda ugości was w doskonały sposób. Proszę się nie obawiać. Jej rezydencja to piękne miejsce w środku wspaniałego lasu. Czy wiedzą państwo, że
rezydencja rodziny Hansen została przejęta w ich posiadanie w roku 1860 i kiedyś był w tym miejscu zajazd, który rodzina Hansenów wykupiła i zmieniła na malowniczy dom w pobliżu niewielkiego i naprawdę urocze miejsce. Spodoba się wam. A wie coś pan na temat rodziny pani Hansen? Może pan nam coś opowiedzieć? Państwo Hansenowie to byli bogaci właściciele ziemscy i fabrykanci. Niestety zmarło im się tragicznie w pożarze, kiedy pani Amanda była jeszcze nastolatką. Niewiele więcej mogę. Raczej Amanda rzadko kiedy wspomina o swoich rodzicach. Na pewno dla każdego, kto stracił oboje rodziców w tak młodym wieku. Szczególnie w pożarze. Kto ją wychował? Wychowali ją dziadkowie, ale zmarli kilka lat. A się boję zapytać, czy też w pożarze? Nie no, zmarli po prostu ze starości. Co pani Amanda lubi, bo nie wiem, tak czuję, że chyba będziemy musieli się jakoś wdzięczyć jej. Jest wielką miłością, więc jeżeli w ogóle interesujecie się sztuką, lubicie, nie wiem, grać na instrumencie, No, nie bardzo. malować obrazy albo rzeźbić. Tańczyć jak najbardziej. Więc możecie się odwdzięczyć pani Amandzie po prostu przedstawiając robiąc jakiś performance. Bardzo to lubi, kiedy tą swoją artystyczną... Ciekawe. Amanda jest bardzo ciekawa. Może zrobimy mały performance, zobaczymy. Mamy coś w zanadrzu. I tak mija Długo jeszcze? Długo jeszcze? No, mija tak około pół godziny drogi przez pokryte śniegiem lesiste tereny Parku Jeleni Jägersborg, kiedy zajeżdżacie żwirową, wysypywaną równym żwirkiem drogą do posiadłości, która faktycznie znajduje się nad brzegiem niewielkiego jeziora. Posiadłość jest taka całkiem spora, to bardziej taki pałacyk nawet, niewielkie domostwo, a obok stoi podłużny budynek czegoś, co na pierwszy rzut oka przypomina stajnię, tylko nie ma w ogóle okien. Prowadzą do niego podwójne dwuskrzydłowe drzwi. Widzicie, jak z komina domostwa unosi się stróżka delikatnego siwego dymu, który wije się gdzieś tam w powietrzu. Widzicie smukłą postać Amandy Hansen ubraną w jakiś jasny płaszcz, stojącą na schodkach prowadzących do jej domostwa, kiedy samochód delikatnie zakręca, ustawiając się bokiem w stosunku głównego wejścia. Jeszcze zanim będziemy wysiadać, chciałbym się zapytać, Jacoba, czy pani Amanda ma jakąkolwiek służbę? Nie. Jako jest dziedziczką fortuny? Nie, Amanda nie ma. Skromnie. Rozumiem. Chciałem tylko tak się zapytać z ciekawości. Żeby porównać fortuny. Nie, że nie, co bądź niektórzy bogacze sobie cenią usługi. Powietrze jest rześkie i mroźne, kiedy wysiadacie. Jacob oczywiście wysiada, okrąża auto, otwiera drzwi z jednej i z drugiej strony, zachęcając was do tego, by wysiąść z pojazdu. I kiedy wysiadacie na żwirową drogę, widzicie, że drzewa wszędzie wokół pokryte są szronem i śniegiem, troszkę w trawnikach, co nadaje taki dosyć bajkowy klimat otaczającej was przestrzeni. Za Amandą bije taka pomarańczowa łuna z wejścia do domu, palą się jakieś światła wewnątrz tego gospodarstwa. Jacob prowadzi was w kierunku wejścia. Kobieta wita was na schodach, podając każdemu z was dłoń, zaprasza was do środka, po czym zwraca się do Jacoba i mówi: wróć proszę, za 3 godziny odwiedziesz do akademika. Jacob skiwa głową i rusza w kierunku samochodu. Wchodzicie do pomieszczenia, który skąpany jest w blasku kandelabrów zwisających z sufitu. Bardzo gustownie urządzone to miejsce, wręcz tak nawet można powiedzieć rustykalnie. Wszędzie jest tutaj pełno ciepłych barw, wszędzie też w wielu miejscach macie porozstawiane na kominku, w którym buzuje ogień. Już widać wejście do salonu z korytarza i porozstawiane pufy takie wokół stolika też kawowego. Widzicie świece porozstawiane w różnych miejscach, właśnie na kominka, na jakichś stoliczkach, ławach. Widocznie Amanda lubuje się w ciepłym blasku świec. Kiedy was prowadzi do salonu, widzicie, że na zachodniej ścianie pokoju jest takie wielkie loftowe okno. Roztacza taki malowniczy widok na las. Majestatyczne puszcze, które rozrastają się tuż za oknem. Czyste płatki śniegu z wdziękiem spadają z nieba
rozpuszczając się po dotknięciu tafli jeziora. Amanda prowadzi was do tego stolika kawowego. Proponuję, żebyście usiedli na skórzanych pufach. Dobrze, ja siadam. Do wyboru kawa, ewentualnie gorąca czekolada. Lutowy wieczór, więc warto rozgrzać. Tutaj też macie pitifurki, pewnego rodzaju duński przysmak, takie ciasteczka drobne. Bo niech posłużą za przekąskę. Jeśli tutaj spojrzacie na Nikitę, która lubi przecież słodycze, więc ze słodkiego. Zanim zaczniemy, tutaj Amanda wzięła z komody teczkę. Mam tu dla was umowy do podpisania. Umowy gwarantujące poufność wszystkiego, co tutaj usłyszycie i zobaczycie, a także wasza zgoda na to, żebyśmy nagrywali wszystko, co tutaj będzie się odbywało. I tutaj wskazała na taki statyw, trójnóg, na którym umieszczona jest kamera, która jakby ma ustawiony kadr na cały ten entourage, który tutaj się znajduje. Do jakich celów to nagranie? Będę być może wykorzystywała fragmenty tego nagrania jako swego rodzaju elementów mojej instalacji artystycznej lub inspiracji. Chcę wracać do tych nagrań w ramach wspomnień. No ja tam nie mam żadnego problemu z nagrywaniem, ja nie mam nic do ukrycia, natomiast dlaczego poufność? Bo jednak przyjechaliśmy tutaj, żeby zaczerpnąć trochę wiedzy, którą później będziemy mogli wykorzystać, więc... Tak, poufność nie dotyczy samej wiedzy, którą tutaj zdobędziecie, raczej tego, żebyście nigdzie poza waszą pracę studencką nie wyjawiali wszystkiego, co tutaj zobaczycie i usłyszycie, ponieważ cenię sobie prywatność. Unikam blasków fleszy, unikam ciekawskich dziennikarzy i paparazzi i nie chciałabym, żeby tutaj rzeczy, które na tych moich seminariach były przedstawiane, żeby stały się pożywką dla prasy i sugestii, że... Ale to zaraz, poufność dotyczy rzeczy, które są przez panią przekazywane? Czy poufność dotyczy na przykład tego, jak pani mieszka, coś tu się dzieje i tak dalej? Nie tego, jak mieszkam, czy jak wygląda moje mieszkanie, tylko tego, co będzie działo się na seminarium. Chciałbym, żeby wszystko, co tutaj zobaczycie i usłyszycie w ramach seminarium, żebym potem nie czytała w gazetach, że... Ale jeżeli wykorzystamy to do naszej pracy, to tak naprawdę to jest wiedza publiczna. No nie, bo nie musicie wspominać, że dostaliście ją ode mnie. Nie musicie... Okej, czyli chodzi tylko o to, żeby pani nie była uwzględniona jako autorka tych słów, czy tam autorka tej wiedzy, tak? Tak. I żeby to nie źródło. było jakby słowo w słowo. Napiszecie to własnymi słowami, tak? I możemy uznać, że w naszej pracy możemy te przemyślenia uznać jako nasze własne, tak? Tak, natomiast nie chciałabym, żeby mój pseudonim artystyczny czy moje nazwisko znalazło się w jakichkolwiek materiałach związanych. Ciekawe, bo jednak pani się ogłaszała jako propagatorka takiej wiedzy, prawda? Zadzwoniliśmy do pani na numer dostępny publicznie i nagle pani nie chce jednak tego przekazywać, tak troszkę się to nie trzyma kupy w mojej opinii. Po prostu cenię sobie też swoje jakby komfort pracy artystycznej, a niestety z powodu mojej sławy, która już powoli przemija, jeśli chodzi o bycie tancerką, to ciągle jeszcze są hieny dziennikarskie, które podążają za, w cudzysłowie, tanią sensacją, szukają jakiejkolwiek pożywki, żeby tylko insynuować jakieś niestworzone rzeczy, a ja po prostu bardzo bym chciała moje prywatne życie nie wypływało, bardziej bym chciała, żeby świat skupiał się wokół tego, co będę w najbliższym czasie tworzyć, a nie, mam nadzieję, że rozumiecie. Ja nie do końca. Ja z pewnością przeczytam dokładnie tę umowę i co tam jest zawarte w tej umowie. Przejrzyjmy to jeszcze dokładnie. Jeżeli czego tam są pani jakieś oczekuje w kruczki, zamian? to raczej będę chciał je wykryć, czytając. Czego ja oczekuję w zamian? Chciałabym, żebyście otworzyli się na mnie, żebyście podzielili się ze mną aspektami waszej kultury, jeżeli chodzi o coś, co można by nazwać hygge w waszych krajach, żebyście poczuli ciepło jakby domowego ogniska w tej sytuacji, żebyśmy się poczuli swojsko, przyjaźnie, a może skrywacie w sobie jakieś artystyczne talenty, jakieś pasje do czegoś, śpiewacie, malujecie, gracie na jakimś instrumencie, robicie piękne fotografie. Chciałabym, żebyście pokazali mi troszkę... A będzie pani to wykorzystywać publicznie? No na pewno nie wykorzystam żadnego z waszych dzieł, podpisując się po nim swoim nazwiskiem. Nie mogę obiecać, że nie wykorzystam jakiejś inspiracji później. Od nas pani wymaga pełnej prywatności, a w zamian za to, żeby zabrać nam naszą prywatność, tak? Czy to jest
Zabieranie prywatności to jest raczej poznawanie. Na pewno nic na wasze prywatne tematy, jeżeli ktoś czymkolwiek wyjdzie, nie No tak, ale jeżeli my napiszemy pracę i ktoś nas zapyta, a skąd to wiecie, to Może na jakie tak źródła być. na jakie źródła mamy się powołać? to powiecie, że umiecie korzystać z biblioteki czyszczonki albo z internetu. Ja tylko dodam, że jeżeli się korzysta z internetu w pracy, to zazwyczaj podaje się źródła konkretne. Dokładnie, jest coś takiego jak bibliografia. I skąd mam pewność, jeżeli to jest tak łatwa do zdobycia wiedza, to że po prostu powinniśmy iść do biblioteki i nie zawracać sobie głowy wspólnie. Być może, ale być może pewna wymiana poglądów, spędzenie trochę czasu w ciekawym towarzystwie. Ja tak się patrzę, przesłuchuję się jej. Muzyka, posiłek, wymiana myśli. To jest zawsze coś cenniejszego niż Teoretycznie. albo zakorzone. No jeżeli by tak było, to być może te umowy nie byłyby potrzebne, a jednak mamy je podpisać. Pochodzi z Rosji. Mam wątpliwości. Nie wiem, u nas po prostu się czuje dobrze albo się czuje źle i nie podpisuje się umów. I jeżeli ktoś chce się z kimś spotykać i spędzać z nim czas, to po prostu to robi i tyle. A jak się pani czuje tutaj? Jest to dla mnie Amanda troszkę... Jestem trochę skrępowana. podeszła do jakiegoś urządzenia, jakiejś wieży stojącej na jednym z regałów i wcisnęła przycisk play. W salonie rozległy się spokojne dźwięki jakiegoś fortepianowego koncertu, jakiegoś... Jak się pani czuje, pani Niki? Nie wiem, skrępowana trochę? To może napije się pani gorącej czekolady. Pokaże mi pani, jak się te ciasteczka je, bo nigdy takich nie widziałam. Amanda tak stanęła sztywno w miejscu obok tej... Ja chciałbym podczas tej całej wymiany zdań między Nikitą a Lorenzo i Amandą ocenić Amandę teraz, na spokojnie. Wiesz, no wyczuwanie takie, czy coś ukrywa, czy coś mówi nie wszystko, co chce nam wyjawnić od razu. Ja na razie podziękuję za ciasteczka, bo trochę ścisnął mi się żołądek, nie czuję się najlepiej i potrzebuję trochę czasu. Chociaż czekolady, kawy. To może przejdziemy do sedna bez podpisywania tych umów. To rzuć Pani Amando. Rzuć na perswazję w takim. A może na gadaninę? Ale na gadanina to bardziej podblefowanie. Bardzo dobrze mówię. Powiedziałem wiele słów wyrażając tą myśl. No dobrze, to rzuć na gadaninę. A ja próbuję ją ocenić w czasie ich rozmowy. Dobrze, tylko oceniać pod względem jakim? Psychologicznym? Psychologicznym akurat. Czy nie kłamie, czy ukrywa coś, co chce zataić przed nami. To rzuć na psychologię. Ja rzuciłem na gadaninę, ale mi się nie powiodło pytanie, czy mogę sforsować, albo jakie konsekwencje będą sforsowania. Jeżeli sforsujesz i ci się nie uda, to będzie powstawała bardzo mocno przy podpisywaniu umów i bez tego będzie po seminarium. Panie MG trudny, tak? No dobra, to i mimo wszystko spróbuję sforsować w takim razie. O, weszło. Trudny. Nie, tobie nie weszło. A, nie weszło. Też weszło. A nie, weszło. Weszło, No, tylko... No. Okej, ale na połowę miało być. A, no, aha, To na nie połowę to... Czy nie muszę mieć... Ona tak myśli nad twoimi słowami i w końcu taka lekko zamyślona odkłada z powrotem tą teczkę z umowami. No dobrze, odpuścimy sobie umowy. Mam nadzieję, że ten jakby wyraz mojego zaufania do was będzie odwzajemniony, więc czy możemy zaczynać? Jak najbardziej. Tak. Ja bym jeszcze poprosił o kubeczek gorącej czekolady. Podaję ci oczywiście. Jesteś odważny, Lorenzo. Podaję Ja ci też oczywiście, to jest to przepyszna czekolada. Odwzajemniam zaufanie. Tak, Chociaż jest wiem, to że mleko na ten czas, o tej porze to nie jest zbyt dobry pomysł, no ale... Jest to przepyszna czekolada, cieplutka, wręcz gorąca, balsamująca efektem po gardziołku. Nie wiem, mi się udzieliło mi się udzielił ten dystans Lorenza poprzednio, który miał i jakaś taka nieufność i nie czuję się najlepiej w tym miejscu i czuję się taka wywieziona gdzieś i mama z tatą mówili, żeby nic nie podpisywać, żeby nie siadać z nikim do samochodu i nie wiem, jakoś nie jest mi przyjemnie. Na to już za późno. Już wsiadłaś. No właśnie, i dlatego nie czuję się najlepiej. Złamałaś wszystkie jakby Zasady. które ci wpajano w dzieciństwie. Dużo alkoholu. Tak, za dużo alkoholu. W każdym razie, pierwsze seminarium z panią Amandą Hansen polega na tym, że ona wykłada wam, czym jest
Hygge dla Duńczyków, co jest jakby rozwinięciem tego, co dowiedzieliście się z książek, przesiadując w bibliotece. Tylko oczywiście też przeplata to też opowieściami o sobie, o tym, jak tam chowała się na tancerkę, jak tam taniec był dla niej ważną częścią życia, jak ogólnie sztuka była ważną częścią życia w jej jakby rodzinie. Jej rodzice byli bogatymi ludźmi, którzy byli mecenasami sztuki. Zresztą pokazuje na to, że też wodząc wzrokiem za tym, co wam pokazuje, to faktycznie widzicie, że w salonie i ogólnie w tej rezydencji jest sporo różnego rodzaju dzieł sztuki, obrazów, jakichś rzeźb, antyków. Są też jakieś nowsze dzieła, być może właśnie spod ręki samej Amandy. Przedstawię wam po prostu formy spędzania czasu w trakcie Hygge u Duńczyków, jak to wygląda w wolnym czasie. Opowiada kiedy spotykają się ze sobą rodziny, o szukaniu jakiejś równowagi między jakby różnymi sposobami myślenia, o tym, jak wspólnie spędzony czas sprawia, że Duńczycy rzadko kiedy się kłócą i ogólnie jak ma być czas relaksu i spokoju. Na jakieś tam wasze pytania dopełnia obrazu, bardziej to przedstawia właśnie z punktu widzenia Duńczyka. Ja mam pytanie, a chciałam się zapytać Pani Amando, bo jak byłam w bibliotece i szukałam informacji na temat Hygge, to tam było napisane, że Duńczycy niechętnie dzielą się informacjami na temat tej kultury i tej części swojej kultury i że to jest bardzo hermetyczne i cały czas nie mogę zrozumieć, dlaczego Pani i że raczej obcokrajowcom będzie bardzo trudno na tyle zdobyć zaufanie kogoś z Danii, żeby móc dotknąć tego tematu i cały czas nie mogę jakby zrozumieć, dlaczego Pani postanowiła nam przedstawić tą część swojej kultury. Chodzi o pewne wyjście. Widzisz, Nikito, to jest bardzo dobre pytanie i to faktycznie prawda, że my Duńczycy jako nacja jesteśmy dosyć nieufni w stosunku do przybyszy z zewnątrz. Zapewne jakby wypływa to tak z jakichś zaszłości historycznych Królestwa Danii, jak i po prostu Skandynawów jako takich. O Skandynawach, może o Duńczykach mniej, ale o społeczeństwa, więc może trochę do tego. Natomiast ja jako tancerka bywałam w różnych rejonach świata, na przykład sporo lat spędziłam we Francji i uważam, że jestem zdania, że pewien multikulturalizm społeczeństwa, pewne przemieszanie się różnych wartości kulturowych jest przyszłością Europy, nie tylko Danii jako takiej, ale Europa zacznie wymieniać pewnymi doświadczeniami kulturowymi różnych narodów, Włoch, Francji, Niemiec, Hiszpanii. Kiedy zaczniemy się wymieniać tymi doświadczeniami, staniemy się bogatsi, staniemy się pełniejsi, staniemy się bardziej dopełnieni jako ludzie i będziemy mogli tworzyć, może będziemy mogli pójść naprzód, przekroczyć pewne uprzedzenia, będziemy mogli jako Europejczycy, jako ludzie pójść gdzieś do przodu z tym wszystkim. I dlatego postanowiłam trochę przełamać się. Dlatego też ten seminarium ma taki awangardowy sznyt, poczucie, że chciałam się przekonać, czy faktycznie to ma sens. Czy rozmawianie o czymś tak osobistym jak Hygge dla Duńczyków z obcokrajowcami, czy to przyniesie jakiś dobry skutek, czy to przyniesie pewną dozę wzajemnego zrozumienia. A propos twojego pytania, Nikito, to chciałabym, żeby na następne spotkanie za tydzień, żebyście przynieśli mi na to spotkanie waszą perspektywę, wasze spojrzenie na świat, na poczucie piękna, na poczucie stylu, na artyzmu i żebyście przygotowali coś, to już zostawiam waszej jakby ocenie i żebyście przynieśli na kolejne spotkanie waszą perspektywę tego, czym jest Hygge dla was. Po tym, co usłyszeliście dzisiaj ode mnie, co zobaczyliście, co przeczytaliście w książkach lub znali w internecie, lub dowiedzieliście się z obserwacji życia Duńczyków tutaj na stypendium w Kopenhadze. Czy zrobicie to dla mnie? Postaramy się, chociaż ja jako taki mąk książkowy bardzo, no to nie wiem. No, ja chętnie coś przygotuję, mam już pewne przemyślenia. Spotkanie się kończy, mija umówione 3 godziny, Amanda wyłącza kamerę i... Czy palą się jakieś świece w ogóle tutaj? Oprócz tego jest kominek, tak? Tak, pali się dużo świec. Palą się w ogóle takie kandelabry zawieszone pod takie jakby żyrandole, ale nie oświetlane energią elektryczną, tylko właśnie... To było ogniem. Też U Drakuli. Przepraszam, gdzie tu jest toaleta? wskazuje ci pomieszczenie, znaczy gdzieś tam w korytarzu na lewo. Pytanie, czy te świece jakoś tak... Pytam się, czy jako MG, czy te świece są jakoś tak przypadkowo poukładane, czy są jakoś tak
przemyślany sposób. A Wiesz, że czy tak rzucony, czy tak jakby coś miało znaczyć. to rzuć mi na okultyzm, ale ekstremalnie trudny. Mam 41%. Co może później tak? Ja chciałam tylko Lorenzo coś tak jeszcze krzyknąć. Lorenzo, miej oczy szeroko zamknięte, dobra? Jak tam będziesz szedł do toalety. To nie jest pech, tak? To jest pech. Ale mam 41%, to... Ale to na 1/5, a to wyszło ci 93. Ale Aha. ekstremalnie trudny to musiałbyś rzucić jakieś 7 chyba, nie? Tak, ale nie. Teraz się zastanawiam, czy to nie jest pech czasem teraz. Znaczy nie jest pech, tylko pytanie, czy forsujesz ten rzut? Czy chcesz forsować? Konsekwencją nieudaną tego rzutu byłoby, że zbyt będziesz nieuważny w przyglądaniu się tym świecom i zbliżysz się za bardzo do płomieni i będziesz musiał testować szczęście. Jeżeli ci się nie uda, to zapali się na tobie ubranie i zarobisz obrażenia, zanim cię ugaszą. Przepuścić, że... Nie, przyjdę jutro i może jutro coś mi pokaże. Jutro nie. W sensie nie jutro, tylko na seminarium. No tak, to nie zauważasz żadnego, jakby nic kompletnie, według ciebie totalnie randomowo poustawiane światy tam, gdzie dało się je postawić. No dobra, ja idę do toalety. Mhm. Czy w tym pomieszczeniu na przykład też, Pamiętaj. gdzie mieliśmy seminarium, na przykład, nie wiem, znajduje się jakaś biblioteczka? Nie, tutaj nie ma żadnej biblioteczki. Sporo jest tutaj jakichś różnego rodzaju obrazów, jakichś antyków, wazonów, rzeźb. Na koniec rzucam jeszcze okiem na te rzeźby, ale to i tak mi nic nie powie, bo nie mamy jakiejś archeologii ani nic, bo to... Nie, rzeźbiarstwo by musiało być. Nie, to musiał być nasz spostrzegawczość ewentualnie rzucić, ale przeskoczmy do Lorenzo. Lorenzo chciał iść Okej. do toalety i... No tak, idę do toalety. Jak wygląda to przejście? Nie wiem, jest jakiś korytarz? To jest korytarz, po jego obydwu stronach są po 2 pary drzwi i na końcu korytarza są te drzwi, o których ci mówiła, że prowadzą do toalety. Okej, po 2 pary drzwi. Wszystkie są zamknięte, tak? Tak. Ja tak idę powoli i tak naciskam klamkę pierwszych drzwi z lewej strony. Tak niby przypadkiem. Okej. Ustępują pod naciskiem. Okej, przystaję i tak je lekko popycham i tak mimowolnie rzucam okiem w lewą stronę, żeby zobaczyć, co jest w środku. To rzuć na szczęście. Czy zaskrzypią, czy nie zaskrzypią. Ty się nie wyjebiesz na ten głupi ryj. Oczywiście, że nie zaskrzypiały. Więc delikatnie uchylasz się i widzisz po prostu coś w rodzaju pokoju gościnnego, ale wszystkie tutaj meble są jakby przykryte prześcieradłami takimi. Okej. Nikogo w środku. Widzę całe pomieszczenie i nikogo w środku nie ma, tak? No, może nie do końca całe, bo tu jest już ciemno i nie rozświetlone jest żadnym światłem, no ale widzisz zarysy mebli, jakichś stołów, jakieś kanapy czy czego, jakieś krzesła poustawiane są na stole, wszystko z kotarami. Okej. Wzdycham, nie? Czy mi to jest potrzebne naprawdę? Czy mi to jest potrzebne? I wchodzę do tego pokoju i tak podnoszę jedno z tych prześcieradeł. Nie ma. To, które jest najbliższe mnie. No to raz, że widzisz, że prześcieradło jest zakurzone dosyć, więc dawno tutaj nikt nie zaglądał, a 2, pod prześcieradłem po prostu jest jakiś tam stół, na którym są krzesła położone. Okej. Tak jeszcze się rozglądam na tyle, na ile mogę, bo jest dosyć ciemno, więc trudno mi jest zauważyć pewnie wiele rzeczy, ale to, co mogę, rozglądam się, ale jakoś nie wnikam bardziej w to, co tam ewentualnie jest, tylko wychodzę z pokoju, starając się cicho zamknąć te drzwi, żeby pozostawić, jakby nie postawić śladu po sobie. No i idę tak dalej tym korytarzem i tak mimowolnie przez przypadek naciskam klamkę drugiego pokoju po prawej. Tu drzwi są. Przez przypadek. To robię to samo, jeżeli chodzi o drugi pokój, ale po lewej. Tu też drzwi są. Okej. No dobrze, to kieruję się dalej do toalety w takim razie. No toaleta, jak to tam toaleta w bogatej rezydencji, no luksusowa na pewno. Oczywiście jest tam standardowo, jest wanna, jest kabina prysznicowa, toaleta, widec, lustro, Okej, no ręczniki i jakby, tak dalej, nie? że tak powiem, korzystam z tej toalety, nie wiem, tam myję ręce czy coś i wychodzę i wracam tak naprawdę. Mimowolnie po drodze sprawdzając, czy drzwi w tym momencie drugiego od mojej strony pokoju po lewej stronie są otwarte czy zamknięte. To znowu rzuć na szczęście. Czyli to jest tylko jeden pokój, który został. To znowu jest na szczęście. Okej, więc zbliżasz się do tego pokoju, już chcesz nacisnąć klamkę, kiedy słyszysz głos Amandy Hansen, która spogląda na ciebie tak jakby, wiesz, stojąc w korytarzu. Zgubił się pan, panie Lorenzo? Pani Amando, proszę wybaczyć, ale ma pani tutaj tak piękną rezydencję,
że naprawdę nie mogłem się oprzeć, żeby zajrzeć do jednego z tych pokoi. Po prostu sądzę, że tam są jakieś antyki albo coś takiego i jest to dla mnie naprawdę niesamowite, że mogę coś takiego zobaczyć. Okej, to Gadanina. W końcu, wykorzysta. Weszło ci. A tak, jej twarz, na twarzy wykwit delikatny uśmiech. No to prawda, panie Ferrari. Jest tu sporo różnego rodzaju antyków. Większość to zbiory moich rodziców, a część to moje własne prace. Jacob już za chwilę będzie, więc... Pani Hansen, ja jeszcze tylko chciałem zapytać, bo ja naprawdę, proszę mi wybaczyć taką, że tak powiem, ofensywne zachowanie, jeżeli chodzi o te, ale czy byłaby mi w stanie pani pokazać, co pani tutaj ma w tych pokojach? Właśnie chodzi mi o te antyki, o tą sztukę? W tamtych pokojach są od dawna nieużywane. Raczej nie przyjmuję gości z noclegiem żadnych, a sama też nie mam potrzeby korzystać aż z tylu pokojów w rezydencji, więc większość tego domu jest nieużywana. Nie chcę też... Ale ja absolutnie nie proponowałem pani noclegu, pani Amando. Mnie chodzi tylko o to, żeby mi pani pokazała, co jest w środku. Akurat tam nie ma nic specjalnego, więc jeżeli chce pan sobie antyki pooglądać, to proszę w salonie, tu na korytarzu. Okej, rozumiem, oczywiście nie będę nalegał. Dziękuję w każdym razie. Ona tak w środku myśli, co za... Impertynentnie. Co za upierdolony gnoju? Ja mam pytanie do Amandy, ona wraca do nas, czy nie? Znaczy ona wróciła do was na chwilę, ale już tak wie, żeby się pożegnać, bo już tam słyszycie, że na zewnątrz zajechał pojazd Volvo, którym będziecie wracali z powrotem do Kopenhagi. Pani Amando, czy ja mogę pani zrobić zdjęcie? Zdjęcie? Widzisz lekko zaskoczony wyraz jej twarzy. Rzuć mi na jakąś umiejętność. To może najwyższy. Może na spostrzegawczość? Nie, to społeczna miała być. Czyli urok To osobisty. nie jest społeczne. No to może na urok osobisty? To rzuć, ale trudny też. A na gadaninę będzie łatwiejszy? Ja tylko podchodzę... już rzuciłaś, tak? Chcesz forsować? Albo wydać szczęście, bo jeszcze A możemy zrobić, Żuraw, możemy zrobić tak, że ja podchodzę jeszcze, słysząc tą rozmowę, mówię: Panie Mando, pani jest taka urodziwa, taka piękna i żeby ten test nie był trudny, tylko normalny. No to ewentualnie z kością ułatwienia może rzucić. A jeszcze raz, tak? Dodatkową kością. Ta +1 sobie musisz zaznaczyć. Dobra. Trudny na +1. Łatwy, znaczy normalny na +1 zrobiłam, sorry. Czyli Użyć? tu by było połowa 15 i to było jakieś 17. Czyli 6 punktów szczęścia musiałabyś wydać. Trudno, wydam. I szczęście zaczęło opuszczać Nikitę. A mogę wiedzieć po co pani to zdjęcie? No i bardzo bym chciała, żeby zostało tylko i wyłącznie do pani dyspozycji. To jest związane z zadaniem, które pani nam dała. No dobrze, tylko proszę. Oczywiście. To jest aparat analogowy, zanim wywołam. Proszę się nie bać. Bo wyciągasz swojego radzieckiego Zenita, tak? Może być. I robisz zdjęcie Amandy. Dobrze, masz zdjęcie Amandy. W jakiejś pozie baletowej może. Nie, raczej stoi taka po prostu wyprostowana. Na sztywno. Z dłońmi złożonymi tutaj z przodu, wiesz, tak skromnie. A mogę ją ustawić tam, gdzie ja chcę ją ustawić? W tym pomieszczeniu? A gdzie ją chcesz ustawić? Przy lustrze. Tak, właśnie na tle lustra, żeby w odbiciu był cały pokój. No dobrze, no to I żeby pięknie to te kandelabry się tam... Żeby mieć fajne światło. zajeżdża samochód. Amanda odprowadza was do samochodu, gdzie przyjmuje was jej kierowca. Jacob, znowu wsiadacie i udajecie się w powrotną do Kopenhadze. Która jest godzina? No, mieliście o 19:30, no jest jakaś 20, no prawie że północ. A czy Maris wzięła numer telefonu do... Gdzie? Numer telefonu od kierowcy, czy Maris wzięła? Nie no, Ej, halo, Jacob, chcesz się umówić na randkę? jak na razie nie, no ja jednak jestem nieśmiała, a zresztą jeszcze się z nim spotkam za tydzień. Sam na sam. Więc ja to będę strzelać oczami później. Ale to jest... To co, idziemy na imprezę? Bo jeszcze przed północą, tak? No jutro niedziela. Niech zakapsy ci w głowie. Tej W końcu po coś tutaj przyjechałem, nie? Dobra, pytanie Do tej do was. Po powrocie do akademika, czy do następnego spotkania w sobotę chcecie... Ja chcę coś omówić z towarzystwem. Na imprezie Przydałoby się, ja uważam, że przydałoby się to zdjęcie wywołać, bo No, ja nie wiem, jaki był cel twój, Nikita, tego zdjęcia, ale ja bym bardzo chętnie zobaczył, jak ona wygląda na zdjęciu pod kątem chociażby negatywu i aury.
Ja jestem, bo wiele czytałem książek Ale fantastycznych. będzie na tym zdjęciu, czy się No na tej... właśnie, czy się odbije. Mnie jeszcze jedna zastanawia rzecz bardzo i możemy o tym pogadać, wywołując zdjęcie. Chociaż tak naprawdę w akademikach nie ma ciemni, więc musimy to Może- wywołać na uczelni. O ile nam pozwolą, ale raczej pozwolą, nie? No nie wiem właśnie, no może w tym akademiku akurat jest ciemnia, ale wywołanie kliszy to nie jest takie 5 minut. To jest czarno-biała klisza na szczęście, więc mogę ją sama wywołać. To nie jest kolor, który się wywołuje na ciepło. Mnie zastanawia jeszcze kwestia tego, że pani Amanda nic nie je i jest na jakiejś dziwnej diecie i w sumie nie wiem dlaczego. Bo może coś ukrywa przed nami, po prostu. Nie mówi nam całej prawdy o sobie. No jakby też nie jesteśmy w takich relacjach, żeby nam musiała mówić całą prawdę o sobie, czy o szczegółach swojej diety. I No dobra, pozwolą- ale- Dała nam ale- czekoladę, ja jestem... Nie. Ale nie wiem, czy zauważyliście, ale całe domostwo, posiadłość była oświetlona nie elektrycznością, nie prądem elektrycznym, tylko się świecami, tak jak Ale- kiedyś się Ale oświetlało. prąd tam ewidentnie był, bo muzykę wam puszczała z wieży. Tak, ale mi chodzi o samo... O, Ja bym się tutaj nie doszukiwał jakiś nie wiadomo czego przecież, no. Nie, ale po prostu słuchajcie, chciała no ona- stworzyć nastrój, a to, że nie je w Nastrój, naszym, w naszym towarzystwie, to nie znaczy, że w ogóle nie je, no. Widać, że jest szczupła, że trzyma sylwetkę, może troszeczkę nawet bym powiedział, że w anoreksję popada, więc... No dobrze, Być może- ale Ale to nie jest naturalne zachowanie. chodzi o to, że ona mówi ciągle o tej restrykcyjnej diecie i o tym, że kończy karierę. No to ja nie rozumiem, do malowania obrazów chyba niepotrzebna jest restrykcyjna dieta. Może się przecież od czasu do czasu, nie wiem, napić lampki wina przy malowaniu, czy... No nie wiem, jak artyści spędzają czas przy malowaniu, ale... Możemy No, zawsze jej zasugerować to, jeżeli będzie następne spotkanie, że będzie nam Spróbujmy. bardziej komfortowo, jeżeli bardziej ona rozluźniona, że z tak nami powiem. się na przykład napije lampkę wina, czy coś podobnego. I zobaczymy też, jak zareaguje na to. O, to Jak- będzie nasz wkład w naszą perspektywę i poczucia piękna i tworzenia relacji międzyludzkich. Dobra, i jeszcze jakieś hasło bezpieczeństwa. To jest cały czas... Ja się czuję poddenerwowana, niepewna. Nie, w ogóle... Ja to- potrzebuję z wami ustalić jakieś hasło bezpieczeństwa na Może- wypadek, gdyby ktoś coś zauważył, usłyszał. Może po angielsku red, czerwone? A może coś, co można wpleść w rozmowę? No dokładnie. Pepperoni. Bo mamy Włocha. Nie wiem, może na przykład taki, ale bym się napił Smirnowa albo coś. O, albo... Ale to Ale- ja mogę rzucić przypadkowo w każdej sytuacji, także... Mamma mia. Chcący, tak? No nie wiem, ale... Też jak, Może jak Mamma tam- mia, co? Mamma mia może być. Ręce Nie, nagadane to... Ale też jak kurczę weszłem do tego domostwa, to też takie jakieś... Te Czułem fluidy? no dziwnie się czułem wchodząc tam. Generalnie no, wielka rezydencja nie zamieszkała. Jak jakaś jest na posiadłość szaleństwa. Tak trochę działa może. Już u mnie jest więcej Renzo, ludzi. ty miałeś oczy szeroko otwarte, jak tam sobie buszowałeś Znaczy, wszedłeś do toalety? No tak przez przypadek się oparłem o jedne i o drugie drzwi. Zupełnie przypadkiem, zupełnie tak mnie zniosło jakoś. Ale nic ciekawego nie znalazłem. Wszedłem do jednego pokoju i w tym pokoju były meble poprzykrywane prześcieradłami. Generalnie podobny styl, co w salonie. Nawet podniosłem jedno prześcieradło, ale po prostu no, był tam mebel. Było dosyć ciemno. Nie chciałem też robić zbyt hałasu, tym bardziej, że wracając chciałem wejść, sprawdzić do drugiego pokoju, ale O, pani okej. Amanda mnie troszeczkę jakby przyłapała na tym, tak. Musiałem się bardzo tłumaczyć, a 2 pozostałe pokoje były zamknięte, tak notabene, więc no... Ale na klucz chyba, tak? No, nie wiem czy na klucz. Próbowałem nacisnąć klamkę i po prostu nie ustąpiła pod moją siłą. A widziałeś jakieś Może- osobiste przedmioty w łazience albo w pokoju? Żura, widziałem jakieś osobiste przedmioty w łazience? To rzuć na Szczęście. spostrzegawczość trudny test, żeby sobie przypomnieć, czy zwracałeś na to uwagę, czy nie. I może dobrze, że wziąłem ten okultyzm. Może się przyda. Czy, Wydam 5 szczęścia. Wydam 5 szczęścia na to. Wiesz co, stały tam jakieś kosmetyki na półkach, ale wyglądały na nieruszane i wydaje ci się, że ręczniki oraz nawet chyba w pierwszej chwili nie zwróciłeś na to uwagi, ale chyba zarówno wanna, jak i prysznic wyglądały na zakurzone, tak jakby nikt dawno nie korzystał. Okej. No,
Właśnie w ogóle na kąpie? Ale może to nie jest, to jest wielka rezydencja, to chyba nie jest jedyna łazienka, może to jest tylko dla gości, których ona nie miewa, jak sama powiedziała. Ale w ogóle to miejsce, w którym... Kto nie miewa? Kierowca? To miejsce, w które mnie, że tak powiem, pokierowała, wyglądało jak zupełnie nieużywane od lat. A jeszcze wam powiem jedną rzecz, że chciałem, bo tak rzuciłem tekstem typu, żeby pokazała mi sama, co jest w tych pokojach, bo nasza rozmowa zeszła właśnie na tematy, że ma tu wiele pięknych rzeczy, antyków i tak dalej. No i jakby ona zasugerowała, że tam w tych pokojach mogą być antyki i jakieś piękne dzieła, sztuki różnego rodzaju. Natomiast no nie chciała mnie tam wprowadzić. A powiedziała to w sposób spokojny, nerwowy? Nie było w niej żadnych nerwów. Po prostu powiedziała, że te same antyki, te same piękne dzieła mogę zobaczyć w salonie, w którym już jesteśmy. Także, albo inaczej, większość z tych rzeczy. Jakby, ja nawet powiem szczerze, że nalegałem, no ale mimo wszystko nie udało mi się jej przekonać. Nie chciałem też być zbyt ofensywny w tym moim mogła zamknąć seminarium. No wiadomo. Generalnie mogłaby w sumie też już nas nie zapraszać częściej. Mam wrażenie, że trochę nadużywasz gościnności. Na pewno następnym razem, gdybym miał na przykład jakiś wytrych, to mógłbym spróbować otworzyć jeden z tych pokoi. Ale niestety nie mam. Ej, co ty? Bawi się złodzieja? No właśnie. No jakby... Co? Bo lecimy z hukiem stamtąd. Chcesz mieć na karku policję? Chcemy trochę Ja mam zręczne palce, ale mam też gadane, więc zawsze się mogę jakoś wytłumaczyć. Ale my nie jesteśmy tacy dobrzy jak to. Ale włamania by Lorenzo, nie mógłbyś troszkę popodrywać tej pani? No właśnie, jeżeli chodzi o mój urok osobisty, to mimo, że jestem Włochem z Neapolu, to średnio... Co poszło nie tak? Coś poszło nie tak właśnie. To tak jak z moją rosyjską krzepą, coś poszło nie tak. No to co, spróbujmy wywołać to zdjęcie, zobaczmy, czy w ogóle wyjdzie. Marcin, możemy wywołać zdjęcie. Mamy ciemnię w akademiku? Myślę, że da radę coś Ja załatwić. mam prywatną jakąś ciemnię u siebie w pokoju. Przynośną. Mogę powiedzieć, co jest na tym zdjęciu? Albo co mnie niepokoi, co się stało z tym zdjęciem? Mogę to powiedzieć? Znaczy, możesz przedstawić swoją wizję, ja ci powiem, czy to w ogóle jest sensowne. Ja jestem zaniepokojona tym faktem, że włożyłam nową, świeżą kliszę, a to zdjęcie wyszło takim strasznie po prostu ziarnem, tak jakby ktoś, nie wiem, do utrwalacza dodał jakiegoś kremu i po prostu tam się rozmazało to wszystko. Takie zamazane, tak? Ta postać jest, mimo tego, że światło było wystarczające i poza była statyczna, to zdjęcie jest bardzo rozmazane. Ja bym nawet powiedział, że jest prześwietlone. Dużym ziarnem. No, nawet nie tyle, że jest prześwietlone, tylko jest właśnie takie zniszczone. Mimo tego, że klisza była nowa i warunki były sprzyjające, to takie po prostu z ziarnem i rozmazane bardzo. Czy mogę rzucić na to okiem? Bardziej tak. Czy to było naturalnym efektem, czy bardziej... Nie, mnie jako fotografkę zaskoczył ten efekt. No właśnie, ja bym bardziej chciał po moim hobby, który się zajmuję między innymi czasie. Czy, ale to na co byś chciał rzucać? No, okultyzm. Czyli iluzję zrobiła. Na okultyzm byś chciał rzucać, tak? Jop. No to tylko trudny test. Trudny, jo. Okej. No nie. No, Chyba, że się mógłbym sforcować jakoś. możesz sforsować, możesz szczęście zapłacić. To bym musiał dużo zużyć, nie? Szczęścia. Nie, chociaż czekaj, no trochę musiałbyś. Jeszcze 10 szczęścia musiałbyś gdzieś wydać. Jak klikniesz tam na ten rzut, to na czacie ci powie, ile szczęścia musiałbyś. Wydaje 11... No dobra, wydam te 11 punktów. Dostrzegasz, tylko to już wrzucę na Discordzie wrzucę. Dostrzegasz na zdjęciu delikatne zarysy czegoś, co układają się w dziwny symbol. Niepokojący. Jakby niedokończony pentagram. To bardziej niż pentagram, to wygląda jak taki dziwaczny glif, albo jakaś maziajka. Ale to mi nic nie mówi. Albo coś... Pierwotna wersja, coś właśnie, ale taka Ale gwiazda trójramienna, coś takiego. Ale to mi nic nie mówi, jak na razie. Coś mówi. Chyba nic. Nie wiem, jak to zrobiłeś, ale dokładnie takie naziaje są, jak jakaś tłusta substancja dostanie się do utrwalacza, którym się utrwala wywołaną fotografię. No właśnie. Może to będzie jej sprawka. Ale w jaki sposób? W jaki sposób jej sprawkę? Nie wiem, może mieć iluzję na sobie. Albo zabezpieczenie jakieś.
A może chodźmy po prostu na imprezę, co? Chodźmy się napić. Tak, weźmy tabletki. Wymyślacie jakieś historie niestworzone. No Lorenzo, to ty byłeś najbardziej podejrzliwy, chodzisz, szukasz jej po chacie, jesteś No nieufny. tak, ale ja byłem podejrzliwy, że ona nam krzywdę zrobi, a wy tutaj jakieś, nie wiadomo, jakieś okultystyczne rzeczy wymyślacie, no. Bez przesady. Bądźmy poważni. Słuchaj, to ty masz Watykan w swoim kraju, powinieneś naprawdę... Nie, Watykan to jest inny kraj. To jest państwo Ale otoczony w twoim kraju. Ale nie wiem, czy coś więcej mi to pamięta, ale na razie tyle, nie? Wiem. No, To co na razie mówię? tyle. Czy w tym tygodniu jeszcze poprzedzającym kolejny seminarium chcecie coś jeszcze robić? Nie wiem, szukać jakichś informacji gdzieś? Ja bym chciał, może zabrzmi to dziwnie, ale chciałbym się udać do biblioteki, może Anu się trafi i poszukać mniej więcej o tym gryfie. O to, czy coś w języku duńskim się znajdzie. A ja bym chciał pójść do tej świetlicy, w której byliśmy na początku i spróbować może zagadać jeszcze raz do jakichś duńskich studentów, tak, zacząć jakąś byle gadkę o hygge. Jakoś tak ich sprowokować troszeczkę do tego, żeby, nie wiem, albo w sposób pozytywny, albo w negatywny sposób na mnie zareagowali, jeżeli chodzi o temat związany z hygge. Czyli, nie wiem, wchodzę do biblioteki, wy tylko o tym tylko hygge wam w głowie po prostu, to jakaś bzdura totalna. Nie wierzę w żadne hygge, nie ma czegoś takiego. Co byś ty chciał tym osiągnąć? Taki prowokator. Właśnie prowokacje, właśnie o to chodzi, żeby ktoś zareagował, żeby ktoś wstał i powiedział, żebym sobie nie drwił z tego. Makaroniarzu ty, że to ma... wafankulo. Makaroni. Pasta! Creepypasta powstanie. Czy pytanie, czy jestem w stanie coś takiego osiągnąć? Znaczy, no, tylko Właśnie. pytanie, po co ta prowokacja miałaby być? Co byś chciał... Bo jakby w założeniu moje założenie jest takie, że jeżeli uda mi się kogoś sprowokować, to będę chciał, żeby, jeżeli uważasz, że hygge ma jakieś znaczenie, jeżeli hygge ma faktycznie znaczenie dla was, to wytłumacz mi dlaczego, bo inaczej w życiu w to nie uwierzę, bo to jest jakaś bzdura totalna. Dobry argument. Sobie wymyśliliście jakąś teorię, filozofię duńską. Się zmartwić, bo Finowie, Norwegowie i Holendrzy też to mają, tylko się trochę inaczej nazywa. Okej, może w innych krajach, w innej nazwie ma to sens, ale tutaj mówimy o hygge. No dobrze, no to w takim razie rzuć mi. Będzie trudny test. Niech tam będzie, że na gadanie. No bo w sumie tak, że gadał od rzeczy. Jakby było na cośkolwiek innego trudny, to nawet normalny by nie przeszedł. Byłoby kiepsko. No a tutaj słabo, Słabo. Możesz ewentualnie forsować, ale skończy się tym, że jak nie sforsujesz się nie uda, to wdasz się w bójkę i zarobisz K4 obrażeń od wpierdolu, od któregoś znerwionego. Dobra, jestem w stanie to zaryzykować. Ile ja mam życia w ogóle? 10, nie? Dobra, jestem w stanie to zaryzykować. No nie, więc zarobisz 3 obrażenia. Więc wiesz, gdzieś tam wyskoczyłeś do jakichś roślejszych Duńczyków z takimi właśnie zarzutami, że co to hygge, jakieś wymysły, wasza durna filozofia. I mimo tego, że Duńczycy raczej są spokojnymi ludźmi i raczej się nie dają, szczególnie w takim okresie, wyprowadzać z równowagi, ale Lorenzo to jest artystą w swoim fachu i po prostu takich wyprowadził z równowagi, że prowadzili go gdzieś tam z akademika, go wyciągnęli, żeby nie robić tego na widoku opiekunów i tak dalej, po prostu gdzieś tam za akademikiem dostałeś oklep. A ja tylko krzyczę Mamma mia i nikt nie reaguje. Nasze hasło. Tak, i on tutaj ci któryś jeszcze Duńczyk tam, wiesz, sprzedając ci ostatniego kopa, jak już leżałeś tam gdzieś na trawniku, tylko nad tobą się nachyla i tylko wafankulo, makaroni, pasta, mia grazza, coś tam rzuca losowymi włoskimi słowami, tak? No ja tylko, wiesz, zasłaniam głowę. Intermediolan górą, a nie Napoli. Dobra, ty chciałeś szukać jakichś informacji ze chwilą. Rzuć mi na korzystanie z bibliotek. Czy ty szukasz w bibliotece, czy w internecie? Bo to jest... Najpierw w bibliotece, a najpierw w tradycyjnej formie, czyli książki, a jeśli nie znajdę książka,
No to internet. Zarówno jedno, jak i drugie ekstremalna trudność. A ja jeszcze mam jedno pytanko, Żuraw. No. Bo powiedziałeś 1K4 obrażeń, a rzuciłeś 1K6. Ja nie wiem, czy ja sobie, że tak powiem, nie kopię dołka, ale... No nie. Też 3. Oliwa sprawiedliwa. Nie wyszło. To może nie ten druga. Korzystanie z bibliotek. Wiesz co, szukasz, ale biblioteka uniwersytecka niestety nie zawiera jakichś specjalnie jakby niewłaściwych czy zakazanych ksiąg, czy jakiejkolwiek okultystycznej wiedzy, więc no raczej nie ten dział. Nie takiej książki tutaj znajdziesz w takiej bibliotece, nie? No normalnie na pewno nie. Może w antykwariacie? Jeszcze ewentualnie rzuć na korzystanie z internetu. Ale to korzystanie z komputera. To będzie to samo, nie? Nie, to będzie korzystanie z komputerów, ale ekstremalnie. No w sensie o rzut mi chodziło. Wow! Brakuje ci niewiele, żeby zaliczyć. To ja to... Ile mi nie Dobra, niech będzie. Po pierwsze, szukając informacji o tajemniczym symbolu, znajdujesz też przy okazji informacje dodatkowe o Amandzie Hansen. Tutaj jest dodatkowe, co wam się wyświetli na ekranie. A jeżeli chodzi o symbol, to znajdujesz na jakichś stronach bardzo niszowych gdzieś tam w głębi internetu informacje, które sprawiają, że włos ci się jeży na głowie, ponieważ jest w tym... Może nie znalazłeś dokładnie tego symbolu, który wydawał ci się, że zauważyłeś na zdjęciu, ale masz wrażenie, że Amanda Hansen skrywa jakieś mocno niefajne sekrety gdzieś tam przed wami, ponieważ trafiałeś na strony, które mówiły, że świat nie jest do końca tym czym jakby tym jak wygląda, że w mroku poza światłem kryją się rzeczy, które ludzie wypierają z mózgu, nie chcą na nie patrzeć, nie chcą ich widzieć, że żyją pośród nas demony, że ludzie wyznają mroczne jakby bóstwa, które nigdy nie były spisane w żadnym panteonie znanym z mitologii jakiegokolwiek narodu, że kroczyli po tej ziemi magowie, którzy pętali moc nieznanych jakby ludzkości, bóstw i demonów i przywoływali jakieś potworności na tą ziemię, płacąc cenę w szaleństwie i po prostu jak wracasz po całym tym... Ja tak patrzę się kątem oka. Nie wiem, że mieliśmy takie pendrive'y już czy coś, nie? Pendrive'y? Czekaj, w 99 nie, ale dyskietki, jakieś płyty ewentualnie. No to patrzę, czy jest wejście na dyskietki. Wsadzał dyskietkę i zgrywał na... I że po prostu mógł być to jakiś okultystyczny symbol, ewidentnie. I że są kulty, są tajemne kulty złowrogie, które wyznają szatana albo inne demony, składają ludzi w ofierze. Po prostu naczytałeś się takich rzeczy, że jeszcze cię poproszę o rzut na poczytalność. I jak to się rzuca teraz poczytalność? Klikasz na poczytalność i dajesz rzut. Wyszło, okej, to tracisz 1 punkt poczytalności. Tak czy siak. I jeszcze znajdujesz dwa ciekawe artykuły, które ci się wyświetlę. Pierwszy z nich wygląda tak. Pochodzący z Denmark Daily z 16 stycznia tego roku, czyli tak jakby sprzed miesiąca niecałego. I jeszcze jeden. A mamy który miesiąc? Luty. January to jest styczeń, czyli miesiąc temu. A my jesteśmy w 2000 roku, nie? A nie w 99, tak? Czy nie? W 99 jesteście. Czyli miesiąc temu, tak? No. Tak, rozglądam się po tym, po tym pomieszczeniu, wsadzam dyskietkę, wszystko zgrywam. Więc zgrywasz sobie wszystko na dyskietkę. Muszę się napić. Tak, czujesz, że na dzisiaj masz dość wędrowania po mrocznych zakątkach internetu. Czytałeś się takich rzeczy, że teraz już wiesz. Za dużo wiem. W każdym będziesz widział potencjalnego wyznawcę szatana albo innego cholerstwa. Jeśli gdzieś mamy akademiku, w sensie nasze pokoje mamy, czyli jak mamy komputery, o ile mamy, to będę chciał jeszcze swoją kompanię zwołać, żeby przeczytali sobie to, co odkryłem. Mam to coś, tylko przygotujcie się psychicznie. Wsadzam dyskietkę do komputera i pokazuję te wszystkie artykuły. I to wszystko, co o tym symbolu znalazło i cokolwiek o Amandzie jeszcze. I po co my to robimy? Przepraszam, dla jakiejś pracy? Na studiach? Ja nie wiem, czy ja nie wolę imprezować. Zgadzam się z tobą. Teraz to mamy za dużo. Moja wścibskość mnie kiedy zgubi,
ale no. To znaczy, wiecie, no ja się w detektywa nie będę bawić. Nie przyjechałam do Kopenhagi, żeby się bawić w detektywa i rozwiązywać sprawy jakichś, nie wiem, wierzeń okultystycznych pani Amandy. No nie, jeżeli też zobaczymy... Mogę iść ewentualnie do Daily Glory Gossip i umówić się z nimi, że zrobię zdjęcie Amandy w jej prywatnym domu w zamian za jakąś, nie wiem, formę ochrony albo zyskanie informacji może na temat dziwnych zdarzeń z jej życia osobistego. Czyli teraz, mając wszystkie te informacje, co znalazłem w internecie, to nie sądzę, że był przypadek z tym pożarem. No, to wy za tydzień sobie jedźcie, a ja już planuję jakąś imprezę w takim razie. Ja jestem ciekawy tego wszystkiego. Ciekawość rozżera. Cecil, będziesz naszą przynętą dla pani Amandy? Nie jestem aż taki piękny, jak co powiedział. Jak ona lubi palić, to generalnie chyba o pięknie też dużo mówiła, ale... Najwyraźniej jest piromantką. I to niebniętą zdrowo. No dobra, no ale z drugiej strony okej, to też są jakieś artykuły. Czy ktoś ją oskarżył o to oficjalnie? Czy był jakiś proces wobec niej wytyczony? Ale to jest, wiesz, niecały miesiąc. Tam miesiąc, no to policja nie działa tak szybko nawet w Danii. A wiesz, a równie dobrze mogli umorzyć śledztwo. Ręce, nie możesz zadzwonić do domu, poprosić o wsparcie jakieś? Ale ja nie jestem z mafii. Dobra, To jest z Neapolu. Ale ja co zło. Żeby mieć wtyki w Neapolu, w mafii, to trzeba być kumaty. Ja niestety jestem zwykłym, szarym, biednym człowiekiem. Nawet nigdy nie miałem pieniędzy na to, żeby inwestować chociażby w studia. To zupełnie się udało takim psim swędem. Dobrze, że jestem sprytny. To przynajmniej mi się udało gdzieś tam na studia wkręcić a tak to pewnie bym sprzedawał lody w jakiejś budce, nie? Ile masz inteligencji? Na karcie postaci czy rzeczywistości? Lorenzo, pytam Lorenzo. 65 mam inteligencji. To taki przeciętniak. No, taki słabszy student bym powiedział, nie? Jedzie na farcie, tak? Tak, dokładnie. Całe życie na farcie. Ale ma gadane. W końcu jest Włochem. Ciało Italiano. Chciałoby się powiedzieć, że jest Włochem, więc jedzie na uroku osobistym, ale mam 15 uroku osobistego, więc generalnie nie tędy droga. Jak to się kuźwa stało, nie? A co ty myślisz o tym wszystkim, bo Teoretycznie... Andrego to warto posłuchać, to ja bym chciała posłuchać ciebie. Ale w sensie kogo? Maris. no cóż, no czekolada i ciastka były dobre, ale faktycznie, znaczy z jednej strony projekt jako taki, to seminarium bardzo mnie zaciekawiło, chociaż faktycznie no jest tutaj w tej chwili za dużo informacji medialnych, które rzucają trochę cień na zaufanie w stosunku do tej pani. Jeszcze to muszę sobie... O ile nie jest jakieś kurcie teraz. O ile nie jest jakąś członkinią jakiejś sekty, albo czegoś innego takiego. To się właśnie muszę nad tym zastanowić, jak to w świetle tych informacji. Trzeba ją odpowiednio podejść, żeby też sama się jakby zdradziła. Nie wiem, czy my się tu nie podkładamy. My sobie projektujemy jakieś rzeczy, których może wcale nie być. No właśnie, przecież tu nie ma żadnej mowy o Amandzie Hansen, poza tym, że... Ale jednak nie o każdym w internecie są takie akurat informacje, czy tam w prasie, czy gdziekolwiek, nie? Są różni skandaliści, różne sytuacje, ale wzmianki o okultyzmie w kontekście takiej osoby, byliśmy tam, te wszystkie porozpalane świece, ta aura tajemniczości, to, co ty wspomniałeś o tej ciepłocie, prawda? To, co ja zauważyłem, że ona nie spożywa żadnych pokarmów, ani nie pije żadnych trunków. Wiesz, ale ona jest artystką. I w Karol, jak byliśmy w tym pierwszym klubie jazzowym, to mi powiedział, że w Polsce jest taka artystka, która uważa, że żyje 6000 lat, więc artystki mają czasami takie dziwne zachowanie. Artyści są pojebani. I ja powiem inaczej. Ona niekoniecznie musi być jakimś medium okultystycznym, czy tam ewentualnie jakąś prowodyrką tego typu rzeczy. Może być wręcz nawet ofiarą jakiejś, nie wiem, sekty albo coś takiego. Ale w dalszym ciągu pytanie, czy my jesteśmy odpowiednimi ludźmi, żeby się mieszać w takie rzeczy w ogóle. Jeżeli chodzi o... Jesteśmy zwykłymi studentami. Ja jestem studentem stosunków międzynarodowych,
międzynarodowych ludzie. No ja tu przyjechałem potrywać dziewczyny i pić Ja też alkohol. Córki zabierać też. międzynarodowe. Ja jestem antropologiem, no to no nie. Ale to, że interesuję się okultyzmem sam, no to i mam za bardzo ciekawską naturę. Pytanie, czy no jakby ja zawsze Tam szukam, same ja głupoty zawsze wiecie. szukam celu albo szukam jakiegoś benefitu tego typu zachowania. No dla mnie Darmowe benefit... jedzenie. Okej, Słuchaj, no. pijemy na jej koszt. No. Ale to może Lorenzo, dobrze mówisz, może ona sama jest też jakby ofiarą czegoś, co może kiedyś na jej rodzinę na przykład spadło. Czyli jakaś klątwa albo coś i szuka pomocy. No Nie, tak, ale słuchaj, wiesz o co chodzi. Wiesz o co chodzi, Cecil, że gdybym ona powiedziała, że za uczestnictwo dostanę na przykład $100,000, no to wtedy mógłbym ewentualnie się gdzieś myśleć o tym, czy ewentualnie gdyby właśnie też zaoferowała w swoje względy, czy coś takiego, nie? Ale w takiej sytuacji, gdzie ja mam tą wiedzę posiąść tylko po to, żeby napisać jakąś pracę na studiach, która mi w sumie nie jest do niczego potrzebna, no to trochę nie wiem, czy jakby ta równowaga jest zachowana, nie? Wyczuwam wahania od mocy. Ja nie jestem żadną agentką rosyjską, przeszkolenia w KGB nie miałam, ale... A powinnaś mieć. No nie, bo też nie jestem zbyt lotna bardzo, podobnie jak Lorenzo, jadę na średniej, ale po prostu, nie wiem, mam takie, ponieważ mam artystyczne zacięcie, więc mam poczucie, że jesteśmy jakimś artystycznym projektem pani Amandy i niezbyt mi się to podoba. A żeby nie było potem, a nie mówiłem. Żeby nie Czyli było, co? żeby nie było potem, a nie mówiłem, szambo wyjebało. Znaczy ja się bez Marysi nigdzie nie ruszam, bo wiem, że ona może skopać tyłek pani Amandzie, więc... No tak, znam karate pierwszego stopnia, Tak, nie? tak, tak, tak. Gdzieś tam Pytanie, dalej. czy może też skopać tyłek panu szoferowi, bo to jeżeli chodzi o kwestie wolicjonalne, to Zależy może co być on problem. lubi. Ona, spokojnie Lorenzo, ona go wykorzysta w inny sposób. Wymyśliłam z panem szoferem. Cecil, z całym szacunkiem, ale spójrz na nią, no. No to jest harda babka, nie? Jakby powiedziałem to oczywiście cichutko, bo jestem dżentelmenem, a przynajmniej staram się być, nie? Ja jestem prostym chłopem z Ameryki, nie? No to... Ja jestem szczery do bólu. Jak to Amerykanie mają w naturze. Ale my razem z Amandą mamy i urodę i siłę, także... Boże, z Amandą, mówię, z Maris mamy i urodę i siłę, więc myślę, że tam nie tak. Oddziela ten, już wpływ Amandy na ciebie działa. Jesteś opętana. Idź. Nie jest. Tydzień zbliża się powoli ku końcowi, zbliża się rzeczona sobota 13 lutego 1909 roku. Pytanie do Was zasadnicze, czy podejmujecie się wizyty na drugim seminarium pani Amandy, czy jednak... Z drugiej strony... Ja się wykręcam chorobą, mówię, Ja to miałam Jestem- powiedzieć. źle się dzisiaj czuję i jednak zostanę. Nie jadę. No, w sumie Jestem ostatecznie nic nie podpisaliśmy, więc też nie jesteśmy... No, jako zobowiązani. tak. Ale ja jestem z jednej strony ciekaw, ale też z drugiej strony zaczynam troszkę ostro, głęboko w gacia, że tak powiem. No ja też jestem trochę ciekawa, ale... Dobra, już niekoniecznie seminarium, ale... Chciałabyście przejechać limuzyną? Chciałaby się przejechać, nie, ona chciałaby się przejechać na panu Chciałaby szoferze. No, ale nie wiem. A ja idę chyba na randkę z Karolem, więc nie mam czasu na seminarium. Nie Ej, wiem, jestem trochę może ona niekoniecznie w jego lidze, więc no tak trochę jednak Ej, a może zyskamy potrafię się sojusznika? ocenić. No, jakbyś go przekupiła pana szofera, to możemy zyskać potencjalnego sojusznika. Wiesz, jak to zrobić. Może jakiś wspólny trening karate. No właśnie, może, o właśnie. I tak jak w taksy. Czyli jednak rezygnujecie z kolejnego seminarium. Cecil, jedź. Ależ sam? No dobra. No nie wiem, czy w sumie nie musisz się za nas tłumaczyć, dlaczego my nie, ale Teoretycznie mam 60 perswazji, no to co może pójść nie tak? w rezydencji poza miastem. Sam na sam z potencjalną sekciarką, czy jak to się odmienia. Piękną kobietą. Słuchaj, możesz zrobić niemalże wywiad z
z dzieckiem Rosemary, no może tak się okazać, więc Tak, super. No. tak, wywiad z wampirem. Z tego może być nawet jakiś doktorat. W sumie mam perswazję wysoką, psychologię. Mogę Jedziesz, się tak? Jadę. Oj, najwyżej zginę, nie? Albo odstawię. Ojej. No dobra. No, napisz testament i jedź. Okej, Jakby więc, coś, to krzycz Mamma Mia. Tak. Mama mia, mama. Wagnerowcy Więc- mi przyjdą z pomocą. więc w sobotę 13 lutego pod Akademik zajeżdża znowu czarny Volvo Amandy Hansen. Nieco zaskoczony Jacob wita cię samotnego, czekającego na podjeździe, na podwózkę do Amandy, ale bierze cię na tą przejażdżkę do jej rezydencji i tam Amanda Hansen, nieco zaskoczona, także wita cię w swoich progach i początkowo wyraża wielkie ubolewanie odnośnie tego, że pozostała trójka studentów nie zechciała kontynuować seminarium w jej, dotyczącego sztuki Hygge. Prosi cię, Cecilu, żebyś po powrocie do akademika wyraził w jej imieniu głęboki żal, że w taki oto sposób bez słowa pozostała wasza trójka zrezygnowała z tak inspirujących spotkań, ponieważ dowiedziałeś się, że dzięki waszemu pierwszemu spotkaniu to pani Amanda wpadła w szał twórczy i twierdzi, że aktualne jej dzieło, nad którym pracuje, zalicza bardzo szybkie postępy i już za 2-3 tygodnie będzie w końcu będzie można otworzyć galerię dla szerszej publiczności i wystawić jej najnowsze dzieła. Rzuć mi jeszcze proszę na spostrzegawczość. Trudny test. Już się boję. 48. Możesz sforsować albo dopalić szczęście, myślę. Mam 31 szczęścia. Czy to będzie bardzo źle, jak zejdę? Tylko pytanie ile? No masz napisane. 16 szczęścia. Czy to będzie jeszcze bardzo tak okej? Chyba nie będzie, kuźwa. Okej, nie pamiętam jak to było z Ewentualnie szczęściem. możesz forsować, ale jeżeli sforsujesz i się nie uda, no to ona bardzo, że tak powiem, wyłapie, że jej się bardzo uważnie przygląda. Patrzę na jej tołek. Niech będzie. O, pięknie. Wiesz co? Wow. Oprócz tego, że Amanda jest pełna werwy i energii i promienieje radością, opowiadając o swoim postępach w najnowszym dziele, zauważasz, że coś się w niej zmieniło. Do końca nie wiesz co, ale chyba coś w jej wyglądzie. Wydaje się jakby jej kości policzkowe zrobiły się bardziej wydatne, jakby skóra zmieniła nieco odcień na delikatnie ciemniejszy, no coś się w jej wyglądzie do końca ci zgadza w stosunku do tego, co widziałeś przed tygodniem i masz taki efekt, co po angielsku w Ameryce nazywa się Uncanny Valley, takie Doliny Niesamowitości, tak? Jakbyś spotkał się jednocześnie z tą samą osobą, a jednocześnie z totalnie inną i zimny pot ci przecieka po kręgosłupie, kiedy zdajesz sobie z tego sprawę, ale na samym seminarium... Ale na samym seminarium właściwie jest to, o czym rozmawialiście wcześniej, czyli ta chce od ciebie, żebyś wyraził swoje spojrzenie na sztukę Hygge i na to, jak według ciebie mogłoby się wyrażać to wszystko i... Ja powiem tak, pani Amando, moje to całe Hygge, jakkolwiek to się wymawia, polega na czytaniu książek. Odnajduję w ten spokój. Więc rozmawiasz o czytaniu książek i fakt, że kobieta jest trochę delikatnie rozczarowana tym podejściem, mało w tym artyzmu, mało w tym tego artystycznego szału, performance'ów, ale rozumie, że może być to coś, co przynosi ukojenie, spokój i relaksację, więc tam podjadłeś sobie czegoś tam dobrego, napiłeś się gorącej czekolady, cały czas próbując powstrzymać pewno dziwne wrażenie i przestrachu, jakbyś miał trochę do czynienia nie z tą osobą. Toż to pierdolę. Zostałeś poproszony o przekazanie wyrazów ubolewania ze strony, jeszcze raz, Amandy, pozostałej twojej trójce kolegów i koleżanek, żebyś przekazał, że jest bardzo jej przykro, że tak zrobili, a nie inaczej, ale że gdyby zmienili zdanie, to za tydzień zaprasza na finalną część kursu, znaczy za kolejny tydzień zaprasza na finalną część kursu, ewentualnie jeżeli się nie zdecydują, to na otwarcie jej galerii, które nastąpi już niedługo. Ja bym zaryzykował taką sposobem, bo ona mówiła o tym swoim najnowszym dziele, żeby mi go pokazała. Chcesz zobaczyć moje najnowsze dzieło? To rzuć tak, na... jestem zainteresowany tym dziełem. To rzuć na perswazję. Oba. W takim razie, dobrze, to w takim razie chodź ze mną. Wyprowadzę cię z domu,
i idziecie w kierunku tego podłużnego budynku, którym kiedyś była stajnia. I ona ci tłumaczy po drodze, że to kiedyś była stajnia, ale została przerobiona jeszcze kiedy była bardzo małą dziewczynką na studio taneczne. I tutaj właśnie spędzała bardzo dużo dni i godzin na treningach tańca i baletu. Prowadzi cię do swojego maleńkiego studia, znaczy maleńkiego, całkiem dużego studia, gdzie wchodzicie i widzisz, że faktycznie to jest taka rozległa sala. Po jednej stronie wyłożona cała lustrami z taką barierką, gdzie ćwiczy się po prostu balet, te wszystkie postawy, figury itd., gdzie jest też rozpalony ogień w kominku, też płoną świece i w jednym jakby kącie sali pod ścianą rozstawione są sztalugi i rozrysowany jest obraz. Proszę, to wskazuje ręką, proszę, możesz podejść i zobaczyć, nie? Kiedy podchodzisz do obrazu, widzisz faktycznie, że jest to faktycznie obraz przedstawiający ów tajemniczy symbol, który widziałeś już na... A gdzie to mu rzuciłeś? Na Foundry. Tajemniczy symbol, który widziałeś na fotografii zrobionej przez Nikitę, ale kiedy się mu przyglądasz, to jakby włos ci się jeży na głowie jeszcze bardziej, ponieważ widzisz, że materiały, z którego został zrobiony, nie są typowymi materiałami malarskimi, wręcz przeciwnie. Są to poszczepiane, posklejane kawałki skóry, paznokci, włosów, jakiejś sadzy, być może tłuszczu, które formują się w ten obrzydliwy i bluźnierczy obrazek. Kiedy się na niego patrzysz, w głowie ci zaczyna ci wirować. A rzuć mi na poczytalność teraz. I umarłeś. No ty patrz, zdałem. Zdałeś, więc tracisz 1 punkt poczytalności. No, tracę powoli. Ale za sobą słyszysz chrypiący głos. Słyszałeś kiedyś takie powiedzenie, że ciekawość to pierwszy w tym momencie to literalnie. Kiedy odwracasz się, widzisz Amandę Hansen, a właściwie... Taki sukub? Prawdziwa postać Amandy jest przeraźliwa w swojej postaci, ponieważ przypomina rogatego demona, właściwie demonicę o skórze, półprzezroczystej skórze, przez którą przewijają płonące pod jej skórą płomienie, która właśnie wyczarowuje jakby z powietrza kulę ognia wielkości solidnej dyni i po prostu wypuszczają w twoim kierunku. Wierzę, Mina Lorenzo bezcenna. No to nara. Było miło. Dlaczego? Mogę jakoś uniknąć? Cokolwiek? Tak, zaraz rzucę sobie, czekaj. Nie wiem, jak takie demony się odpędza. A to dlatego była taka zajebiście piękna. Śmierdziała mi dlatego. Możesz rzucać na atak. Znaczy możesz urzucić na unik, jeżeli ten. No. Unikam. Jaki trudny rzut? Nie, po prostu rzucasz na unik. 7. Patrz to. Więc kula ognia przefrunęła przez ten i trafia gdzieś tam w ścianę, podpalając jakieś elementy drewniane tego pomieszczenia. I co robisz? Teraz jesteś od niej kilka dobrych metrów, ona już wiesz, wyczarowuje drugą ręką z powietrza kolejną kulę. Nie wiem, próbuję z okultyzmu jakiś na szybko rytuał odprawić. Jaki rytuał? Nie znam żadnych rytuałów. A nie wiem, to co z filmu wszystko od demona się robiło, wiesz, mam mindfuck, nie? Uciekaj stamtąd lepiej. Spierdalam. Ale gdzie? Tutaj nie ma okien, tutaj są jedyne drzwi, przez które weszliście, od których ona oddziela cię swoją osobą. Zacznij się modlić do swojego Boga. Modlę się do wszystkich bogów, jakie znam. Ale będąc w miejscu, czy jak? Próbuję ewentualnie unikać tej drugiej kuźwa kuli ognia, cokolwiek. Próbując uniknąć jej kolejnego ataku. Więc ona ciska w ciebie kolejną kulę ognia i znowu musisz rzucać. O Jezus Maria, stresująca sytuacja. Nienawidzę takiej. Jakie rzuty, 8. Więc jakimś cudem kolejnej kuli ognia unikasz, ale ona doskakuje do ciebie i po prostu próbuje cię jakby smagnąć ognistym dotykiem. Myślałem, że pocałunkiem. Smagnąć cię po prostu. 97, ale nie trafia, więc mijasz ją w pędzie, dopadasz do drzwi i zaczynasz się z nimi szarpać, ale drzwi są zamknięte. Ona się do ciebie odwraca.
Ona się do ciebie odwraca i ciska w ciebie kolejną kulę ognia. Rzuć No. na unik. O, No tym razem zarabiasz 1d6 obrażeń i musisz rzucić na szczęście. Jak nie zdasz, to cię podpalają płomienie. Dostajesz 4 obrażenia. 33, no więc nie zdajesz testu szczęścia, więc podpala się na tobie ubranie, kiedy ta kula płomieni cię ogarnia. I teraz w następnej rundzie dostajesz jeszcze 2 dodatkowe obrażenia, to już dostajesz... A nie mogę zrzucić tej koszuli z siebie? No nie, no bo odpali się na tobie całe ubranie, to jak chcesz rzucać? Aha, na go na sobie biegnę. To, że nie możesz wybiec, bo drzwi są zamknięte. Aha, no to mówię, ja jestem instant death za chwilę. Wpadło w sidła sukuba. Tak, płoń moje dziecko, ona tak mówi do ciebie i ciska w ciebie jeszcze jedną kulę. O Jezus Maria, tato się lubi bawić ogniem. A mówiła ci matka, że się niebezpiecznie bawić ogniem? Cipo? Jej matka zmarła w cieniach. Rzucasz A te drzwi to z czego są zrobione? No drzwi są drewniane, wzmacniane. No to chyba jeżeli ciśnie kulę ognia w drewno, albo jeżeli rzucisz to ubranie w drewno, to może się podpali, może się kopnąć, wykopać, nie wiem, cokolwiek. No właśnie będę tak próbował, żeby tak... Ale nie uniknął, więc zarabia kolejne D6 obrażeń. Poproszę najniższy wynik. O, 2. 2. Nie dostajesz 2 obrażenia, ale cały czas pali się na tobie ubranie, więc już masz kolejne 2 obrażenia, więc ja nie wiem ile jeszcze pożyjesz. Czyli 10 mam punktów. Dobra, to tak będę robił jak Lorenzo mi powiedział, czyli jak będzie ciskać kolą ognia, no to... Ale ty już czekaj, zarobiłeś 4, potem 2 obrażenia z podpalonego ubrania, teraz 2 to już jest 8, no to już masz 10. Nie 10, tylko 8, nie? 4 plus 2 plus 2, ale tak? tam jeszcze cały czas się pali na nim ubranie, więc on co dostaje 2 obrażenia. Dobra. Rozbieraj się. Rozbieram się do naga i próbuję cisnąć tymi ciuchami w te drzwi. Zdekoncentrować demona swoim ciałem. Nie jestem jakiś rodzimy. Dobra, rzuć, to jest dosyć śmieszne, ale dobra, rzuć na zręczność. Chociaż według mnie to już powinieneś stracić przytomność. Odpisałeś sobie w ogóle 89, więc niestety nie udaje ci się zedrzeć z siebie tych ubrań i zarabiasz kolejne 2 obrażenia od palącego cię ognia. Czyli mam 8. A ile miałeś obrażeń? 13 punktów życia mam. Aha. Punktem wytrzymałości, jak dobrze widzę, tak? Czyli ja mam 8 z 13, czyli to jeszcze nie jest ciężka rana. Ale 8 z 13 ci zostało, czy 8 z 13 straciłeś? Bo coś mi się wydaje, że trochę za dużo. Nie, to ty już powinieneś mieć 5 z 13. Dobra, no to może tak. Tylko nie wiem, czy dobre okienko odejmuje. I błagam dalej jakieś wszystkich bogów, żeby, które znam i których nie znam, żeby odesłali tego demona. Nie wiem, czy... Wielka chęć przeżycia. Tak, wielka chęć. Mam Hyogę, nie? Hyogę. Nie wiem, poproszę wielkiego królu. Zostaw nam jakąś wskazówkę w jakiejś książce. Tak. Poproszę wielkiego królu. Ułóż się w jakiś kształt. Nie wiem, nie znam. Więc Amanda jeszcze znowu ciska w ciebie ostatnią kulą ognia. Ale wpadłem. No, szambo wyjebało, no. Unikłem. Ale to jest taki mega unik. To jest taki mega unik, więc ta kula ognia trafia w te drzwi, które się rozpalają żywym ogniem. Powietrze już tutaj wypala, jakby się rozgrzewa do czerwoności, a ta demonica kroczy wśród tego ognia jak sam żywioł ognia w swojej osobie. Pierdalam skąd jak najdalej, pokazując tracisz kolejne 2 punkty, kolejne 2 punkty życia, to już masz... No, krytyka chyba. To już masz 3. To już masz 3 punkty wytrzymałości. I próbuję ściągnąć z siebie. Znaczy, to już ubrania na tobie, to już się wiesz, ty się już palisz w tym wszystkim, więc wybiegasz przez te palące się szczątki drzwi, wybiegasz na zewnątrz, biegniesz przez ten śnieg, ale naprzeciwko ciebie wychodzi Jacob z kijem baseballowym, wykonuje zamach i po prostu próbuje cię trafić kijem baseballowym. No to się nie pisało. No i udaje ci się jakimś cudem jakby uniknąć tego kija baseballowego, ale potykasz się na śniegu, uciekając gdzieś tam w kierunku brawy wyjazdowej z posesji Amandy, ale po prostu trawiące cię płomienie już tak jakby dokonały takich zniszczeń w twoim ciele, że już tak właściwie wiesz, na pół z krzykiem zamierającym w twoim gardle
wyglądający jak postać z koszmarów, jak osobie po ciężkich poparzeniach naprawdę 4. stopnia już biegniesz przez ten śnieg, który dymi, tam się rozpuszcza wokół ciebie i w końcu padasz na twarz. Tak rękę wyciągając w kierunku ciemnej bramy wyjazdowej i kiedy w końcu przez ten przeraźliwy ból, który przyszedł twoje ciało, zaczyna w końcu jakby zanikać, a twoja świadomość odpływa i na tym kończy się twoja historia, Cecilu. A nadchodzi kolejny tydzień i Cecil nie wraca do akademika. To chyba trochę wcześniej niż po tygodniu co zauważyliśmy. Znaczy w niedzielę już nie wraca do akademika, a Nikita, która chciała się umówić na randkę z Karolem, chłopak nie odpowiada na telefon. Gaslighting? Chyba ghosting. Jakoś tak. Czy widział ktoś ostatnio Cecil? No Cecil, pamiętacie, ostatnio co pamiętacie, to że pojechał do Amandy. No ja go nie widziałem odkąd pojechał do Amandy. Nie no, idziemy na policję w ogóle. Co tam się dzieje, no? Idziemy. Nikt nie widzi Cecila. Do ambasady amerykańskiej. Też, no właśnie. Idziemy na policję. Idziecie na policję i co zgłaszacie na tej policji? Wszystko. Tak, wszystko. Zginięcie kolegi. Ja opowiadam całą historię, od czego się zaczęło, jak byliśmy w barze, jak byliśmy na pierwszym spotkaniu, jak pojechaliśmy na drugie spotkanie, jak wyciągnęliśmy te wszystkie informacje, które Cecil notabene nam przekazał na temat dziwnych podpaleń i dziwnych rzeczy związanych z Amandą i tego, że na tej podstawie podjęliśmy decyzję, żeby nie jechać i jedyną osobą, którą pojechała na to spotkanie był Cecil. Zafascynowany okultyzmem. Widzieliśmy go. Dobra, to rzuć w takim razie na gadaninę, ale trudno. Trudny, nietrudny, i tak nie dałem, ale mogę sforsować ewentualnie. No dobra, możesz Sforsuję. sforsować, ale jeżeli sforsujesz i się nie uda, to jakby sam się zaplączesz w swoich zeznaniach i trafisz do aresztu, do wyjaśnienia. Jak to dla aresztu? Ale za co? Za zeznania? No bo wiesz, tak się splączesz, że policjanci zaczną cię tak wypytywać, że tak się zamieszasz w tych swoich zeznaniach, że wyjdzie na to, że coś tam chyba wiesz na tematy związane z zaginięciami studentów, coś tam wiesz. Dobra, forsuję i tak. No nie, więc lądujesz na 48 w areszcie do wyjaśnienia. Szliśmy... No ale tylko jakby Lorenzo jakby zostaje zgarnięty, bo jeszcze tam coś tam zaczął się wykłócać z policjantami, wiesz, jak to traktowanie, jak chcę do ambasady, jest kontakt z ambasadą, Mamma Mia i zielona pietruszka, co wy robicie, nie? Mamma Mia. No dobrze, Maris, no, musisz iść do ambasady, bo wiesz, ja jestem z Rosji, rozumiesz? Tak. Ale to jest czas prosperity pomiędzy Rosją a USA, wiesz, 2000 prawie. Gdzieś tam, nie wiem, czy w każdym razie wychodząc z posterunku, Maris i Nikita widzicie jak przez miasto... Ale sorry, ale olali zupełnie fakt, że nasz kolega zaginął. Nie no, przyjęli od was zeznania, ale tak się Lorenzo się tam gdzieś coś splątał w swoich własnych, że przy okazji narobił sobie kłopotów, nie? I może tam mu sprawdzą wizę, czy faktycznie tutaj przybywa legalnie na tym, wiecie, może tam... Czy przypadkiem nie spili się we dwójkę z Cecilem i nie schował go gdzieś w akademiku? Tak, czy tam przypadkiem albo nie, znaleźli te tabletki, wiesz, jakieś od Nikity, nie, tam miałeś tam przechowanie i znaleźli tabletki ekstazy i tam czy ty przypadkiem nie dealujesz tam po imprezach, tak, do wyjaśnienia wszystko. Szybko eskaluje. Maris i Nikita wychodzicie z posterunku i widzicie jak przez ulicę Kopenhagi niedaleko jadą gdzieś w kierunku, w którym pamiętacie, że jeździłyście do posiadłości Amandy, gdzieś za miasto wyjeżdżają wozy strażackie na sygnałach i na syrenach oraz też wozy policyjne. I tak gwoli już pewnego epilogu tej opowieści. Cecila ani Karola nie Wojtyły nie znaleziono. Posiadłość Amandy Hansen, oglądaliście to w wiadomościach, ale nikt go nie przeprosił za niego. W każdym razie oglądacie wiadomości i widzicie, że trąbią tam na prawo i lewo, że posiadłość słynnej i malarki spłonęła doszczętnie gwałtownego pożaru. Samej artystki ani jej szofera policja nadal bada ślady i tak dalej. Kilka miesięcy później, gdzieś w Ameryce Południowej, na przykład w stolicy Peru, chyba Lima, tak? W lokalnych czasopismach pojawia się informacja, że nowa artystka o pseudonimie Kiash będzie... Ale żadna z nas nie jest w Peru, więc raczej do nas ta informacja nie dociera. No, raczej nie. Raczej to jest lokalne wiadomości w skali świata. My jesteśmy jeszcze na wymianie. Gdzie?
Na wymianie razem jeszcze jesteśmy? Chyba już nie. Wymiana się, bo to był roczne stypendium, więc ewentualnie jeszcze tam. Zmarnowanymi wątrobami, ale jednak. Marii ze złamanym sercem za Jacobem, przystojnym kierowcą. Który nie wiadomo kim był w rzeczywistości. Duńskiego Volvo. Się nie okazało. Albo czym? Ale no dokładnie. Może też No. jest sukubem. Czyli to jest koniec, nie robimy drugiej sesji, czy mi się wydaje? Wow. Szybko poszło. Wystarczyło Cecila wystawić, no. Czekaj, bo bombowy koniec był. To prawda. Jak sobie teraz tak myślę, to ciekawy jestem, jakby ten gaz pieprzowy albo te umiejętności karateki pomogły w tej sytuacji. I urok osobisty. I urok osobisty, dokładnie. Ciężko by było, bo pani Amanda miała dosyć dużo hapeków. Jak ją można było odesłać? Jeśli w ogóle. Myślę, że to byłoby ciężkie do zrobienia, bo ona była Wodą święconą? w demonicznej postaci, no to Słuchajcie, są plusy. 3 osoby przeżyły. Jeden się musiał poświęcić, nie? Dla dobra ludzkości. Sorry, sam się prosiłeś. a fajną demonicę mi AI wygenerowało. Bardzo fajną, no. Taka w stylu Diablo trochę. No właśnie tak Powiedziałem, miałem nie? mówić, że Diablo się pokazał w tym w wersji damskiej. Mi się przypomina ten serial Lucyfer? No i tak trochę Lucyfer też tak. Ale twarz, jeżeli któreś z was grało w Diablo 4, to tak pod Lilith trochę podchodzi, nie? Tak, i bardzo tak Lilithowa to w ogóle posturą mu wygląda. Bo ona też była taka dość zgrabna jak na demonice. Zgrabna i powabna. Jeszcze ciekawe, jakbyś wygenerował przez AI głos, to czy by wygenerował głos Danuty Stenki, nie? Trwa dochodzenie. Dlaczego akurat Danuty Stenki? No bo ona podkładała głos pod Lilith, dlatego, nie? Aha. W polskiej wersji Że- językowej. Tak. Bardziej O Stanisławy kurde. Celińskiej. Ej, ciekawe jakby to było, jakby te dialogi Lilith by Krystyna Czubówna by czytała. Ciekawy kontrast byłby. To znaczy, wiesz, może to i nie byłoby takie głupie, natomiast dla nas Polaków byłoby to śmieszne, nie? Bo jednak Krystyna ma bardzo charakterystyczny głos, przystający do... I ona się Pewnie- kojarzy z opisami jakichś rytuałów godowych zwierząt, a nie... Dokładnie, nie? A nie mroczny demonicy. Tak. Na przykład pszczółka Maja Złotowska pani. Tej pamięci. Kto by jeszcze mógł tak fajnie podkładać pod Lilith głos? Jest dużo takiej... Wiesz, to jest, zależy od kontekstu zawsze, nie? Jest przecież No. mnóstwo aktorek dobrych z fajnym głosem pod tym kątem, tylko no trzeba, to tak jak ten Boberek, który podkłada pod wszystko, on się potrafi tak zmorfować do różnych ról, że jest wrażenie On jest the best, po prostu gościu. To jest możliwe, jak najbardziej, żeby się multiplikować głosowo. A może on jest tym, Reptilianinem. Tak. No możliwe, wiesz, może ma coś wspólnego z Edzią. A może jest tym wężowym człowiekiem. Bo wężowi ludzie są za Wiektulu. No są. Ogólnie wrażenia z historii. Fajna. Tylko, że tak... Płakałam się ze śmiechu. Znaczy wiesz, ja tak porównuję z tym, co graliśmy razem w Cthulhu mój pierwszy raz i muszę powiedzieć, że ta historia jest strasznie tragiczna. Czyli tu nie było, wręcz bym powiedział, takiego dobrego rozwiązania. Nie wiem, czy to jest takie bardzo charakterystyczne dla Cthulhu, ale... No dosyć charakterystyczne, a zresztą to jest jakby scenariusz oryginalnie pisany przez jakiegoś Skandynawa, nawet nie wiem, czy nie Duńczyka, więc to jest jakby z takiego zbioru scenariuszy, gdzie jest takie jakby nordyckie spojrzenie na Cthulhu, które samo w sobie jest też dodatkowo bardziej takie depresyjne i takie... Znaczy mieliśmy tak naprawdę dwie opcje w tym momencie, tak jak sobie myślę. Iść i odkrywać i drążyć ten wątek demonicy, czy tam tego sukuba do końca i zginąć de facto. To nie było w sumie do końca ani demonica, ani ten bardziej sukub, nie? Tylko... No dobra, ale jakby to był jeden wątek, żeby drążyć i tak naprawdę zginąć, czyli nasze postacie zakończyć. Albo po prostu zrezygnować z jakiegokolwiek drążenia, jako że jesteśmy studentami i w ogóle się to nie intrygować. Ciekawy jestem, jakby ta historia, że tak powiem, się rozwinęła, gdybyśmy powiedzieli nie. Nie interesuje nas ten temat, szukamy informacji od Duńczyków albo napiszemy coś, wiesz, z głowy, nie? Prawdopodobnie byłoby to, nie wiem, tak mi się wydaje, trudne w ogóle do pociągnięcia, nie? Musiałbyś, nie wiem, może tam były jakieś wątki, które potrafiłyby ci przeciągnąć tą historię w taki sposób, żeby nas wciągnąć w ten wątek
z tą Amandą, ale... Ona sama w sobie była dosyć prostej konstrukcji, nie? Zakładała właśnie, że te jakby kolejne etapy tych... No ale no jakby od samego początku wiedzieliśmy, że no jest taki ten start fabularny, że jesteśmy studentami zdesperowanymi i chcemy coś tam zrobić, więc no jakby to chyba mieliśmy w to wejść przynajmniej na początku, a kwestia później tego, jak się rozwinie. A że trafiło na ciekawskiego Amerykanina, no to... Kilka lat, tak prywatnie, kilka lat po 99 roku, ale dosłownie kilka, byłam w Kopenhadze i powiem wam szczerze, że wrażenia miałam właśnie takie dosyć mroczne. Takie zagubienie, tak? No ja się śmiałem, jak Żuraw wymyślił tą historię, bo ja co prawda w Kopenhadze nie byłem, ale byłem na wymianie studenckiej w Luton, obok Londynu. A z kolei mam kolegę, który był w Kopenhadze właśnie, więc też mi sporo opowiadał na temat, też na wymianie studenckiej, na Erasmusie, notabene, nie? No właśnie moja siostra była na pół roku na Erasmusie w Kopenhadze, właśnie w 2008. Ja chyba nikogo nie znam, kto byłby na tej wymianie. Natomiast mój kolega, bo on był na Erasmusie, nie wiem, czy to był ostatni rok, czy przedostatni jego studiów, a potem tam jeszcze kilka lat mieszkał i pracował, więc jakby samą Kopenhagę mówił, że wspomina bardzo pozytywnie, jako fajne miasto, fajni ludzie i tak dalej, nie? Więc nie wiem, kwestia chyba percepcji. Ja miałam duży problem, bo wtedy akurat moja biegłość angielskiego była gorsza niż francuskiego i dogadanie się z Duńczykami francusku, którzy mówili tak, umiem francuski i potem... Francuski łamany przez angielski. Znaczy francuski z takim akcentem, jaki oni mają, to nie był dla mnie w ogóle zrozumiały, więc miałam tam, nie wiem, jakiś taki, mimo że było pięknie to i całkiem miło, to i bardzo dużo rzeczywiście międzynarodowych studentów wszędzie, w wszystkich hostelach i tak dalej, to jednak właśnie taka mroczna mi się wydała Kopenhaga, bardzo. Nie ma jakby drugie dno, twoje miasto. Pełna zasad. Ale faktycznie tak mają? Ale cmentarze były rzeczywiście super. To jest coś, co zapamiętałam, ponieważ to są parki, gdzie każdy może wejść, piknik zrobić, jeździć na rowerze, uprawiać jogę, co tam sobie życzy i mają taki specyficzny, znaczy nagrobki są takie inne po prostu, takie przyjazne, można by powiedzieć, dla oka. Nie takie mroczne jak w Polsce. Jakieś kamienie, jakieś takie, zupełnie inny klimat to ma. Takich bardziej ogrodów, trochę bym powiedziała, takich ogrodów. Nie wszystkie pewnie tam, gdzie ja akurat byłam, ale trochę tak jakby takie ogrody zen, ale takie bardziej warstwowe, strukturalne. No nie wiem, to było coś ciekawego rzeczywiście i takie odczarowanie w ogóle tego słowa i tego miejsca. Każdy kraj ma swoje uroki. No dobra. No, ja myślę, że trzeba podziękować Cecilowi, że poszedł w to jak masło, bo inaczej to... Ja poszedłem na spontana. Co ma być, to będzie. Wiesz Ja co, i tak wiedział. Gdybyś nie chciał koniecznie zobaczyć jej dzieła, no to byś po prostu wrócił do akademika i byłaby druga sesja, nie? Nawet może nie, tylko historia by się skończyła, że wiesz, byście przeżyli, ale byście się dowiedzieli, że tam, nie wiem, Karol zaginął, że coś tam, albo że jest otwarcie tej Ale wiecie, czemu ja tak zrobiłem? galerii czy coś. Bo jednak moja postać przeczytała te wszystkie informacje, wiesz, i już jej trochę zaczęło po prostu się w głowie pierdzielić od tego wszystkiego. I widziała już wszędzie kultystów, nie kultystów, czarną magię. Nie wiem, ja powiem wam, że ja miałem taki motyw, że chciałem zrezygnować z tego drugiego wyjazdu, ale myślałem, że wy wszyscy pojedziecie, szczerze powiedziawszy. I miałem w zanadrzu taki motyw, że jak tam ten Lorenzo, że tak powiem, chwyciły go wyrzuty sumienia i wsiadł w jakiś transport publiczny, czy jakimś innym środkiem transportu chciał się przedostać w tamte tereny i trochę się zakraść, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, ewentualnie, nie wiem, spróbować się dostać do jakichś pomieszczeń niezauważony. Ciekawe, co by z tego wyniknęło, gdybym tak zrobił. Pewnie Jacob by mnie przydybał. Ale to wtedy zawsze mógłbym się wytłumaczyć, nie? Że jednak chciałem dołączyć. Jacob mi trochę tak przypomina, nie wiem, czy ktoś grał z was teraz Resident Evil 7, Biohazard. Ktoś kojarzy taki tytuł gry? Nie. To mi przypominał właśnie takiego gościa, który przyszedł ubrany w ten strój ochroniarza, czy tam robotnika
Dzień dobry, witamy w rodzinie. Jeb, z kija baseballowego. No to idealnie się wpisał w ten motyw kija baseballowego. No dobrze, to Jeszcze mogę dodać, Żuraw, że tam Jacob mi tam chce zdzielić łeb i no, to witamy w rodzinie. no dobrze, to w takim razie Jeszcze koty za płoty. sesja sztuki Hygge została zakończona w taki sposób, w jaki została właśnie zakończona. Jedna postać zginęła, reszta przeżyła, ale finalnie Amanda Hansen prawdopodobnie dalej realizuje swoje demoniczne plany. Ja dziękuję dzisiejszym graczom za udział w sesji Sztuka Hygge. Myślę, że jeszcze coś kiedyś w podobnym składzie zagramy. W RPG-szki jeszcze będziemy grać i będziemy wracać. Do końca świata i jeden dzień dłużej, nie? Tak. I dopóki nas przedwieczny Cthulhu nie zeżre. Dopóki poczytalność nie spadnie do zera i nie przyjdzie po nas. A nie, czekaj, Cthulhu nie zżera ludzkości, to prędzej Czugnafon zżerał. Coś przyjdzie po nas złego, coś na progu nam stanie i zeżre kiedyś, tak. Kiedyś na pewno. Tak, za te bluźniercze praktyki. No więc dobrej nocy, Merry Easter, wesołego Alleluja, cokolwiek. Cthulhu pozdrawia. Mokrego Mokrego Dingusa, bo to już poniedziałek, wielkanocny. A to dzisiaj już chyba, nie? Tak, bo to już jest dzisiaj. To już jest dzisiaj, było wczoraj, ale jest dzisiaj, tak, i żegna się z wami Żuraw.pl, żegnają się Kamil, Artur, Kasia i Gilda Rita. I teraz familiadę robimy. Tak, i w familiadzie żegnamy się i do zobaczenia następnym razem. Pa. Okej, pa. No, cześć. Cześć, o kurde. Jeżeli spodobało Ci się, drogi słuchaczu, to co robię, zapraszam do odwiedzenia swoich mediów społecznościowych: YouTube, Facebook, Twitch, Instagram. Wszędzie znajdziecie mnie wpisując w wyszukiwarce żuraw.pl. Linki w opisie każdego odcinka.